Mhm. Witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Było Grane, ale było grane w większości nad stołem, czyli gry, które mają ten element taki fabularny, czy wręcz negocjacyjny, który jest czasami bardziej istotny niż same zasady, niż sama gra. A o grach będą mówić Irek I Galatolol. Cześć. Witam serdecznie, czyli kolejny raz dwójki rdzewieją u nas. No bo na dwójkach nie da się pogadać o innych grach poza kolejowymi, więc pomyśleliśmy, że tutaj sobie pogadamy o grach, które grałeś w przeciągu tam chyba kilku lat, tak? Tak. Postaraliśmy się jakoś tam posegregować, więc wyszło nam, że w większości są to gry właśnie z elementem gry nad stołem. No i zazwyczaj gracze się dzielą na dwa rodzaje. Tych, którzy nienawidzą tego rodzaju gier i tych, którzy uwielbiają. Ja myślę, że jestem i tu w obu kategoriach. Jak ta skromna żaba, piękna i mądra. Bo są gry, których nie znoszę, jeśli chodzi o grę nad stołem, a są gry typu takie social deduction, które uwielbiam po prostu właśnie. Więc O ile to jest gra nad stołem? Tak, no bo będą gry takie naciągane, które albo w ogóle tak jak... No bo social deduction, czy tam nie ma jakby dogadywania umów. Mogę zgodzić, że to jest gra nad stołem, ale no, są różne smaki gry nad stołem. Tak, bo nawet wrzuciliśmy tu RPG, nie? Tak, jeśli o mnie chodzi, to jak tak zaczynałem na poważnie grać, no to głównie grałem w Eurosy, szczególnie w Rosenberga, tego rodzaju rzeczy, ale też w tym moim gronie licealnym to upalaliśmy dużo w grę o Tron, więc nie miałem uczulenia na grę nad stołem. A obecnie chętnie sięgnę po właśnie takie gry, bo one oferują coś, czego 18 nie oferują. No tak. Z kolei właśnie gry takie optymalizacyjne, jakieś, gdzie trzeba myśleć, gdzie trzeba planować, no to mi w sumie 18 zaspokajają. No właśnie, ciekawe, że 18 nie są grami negocjacyjnymi. Nawet w etykiecie, tak jakby graczy, wydaje mi się, że jest niepożądane dogadywanie się w jakiś sposób. Nie ma jakichś zmów, nie? Teoretycznie byłaby przestrzeń na to, ale to nie jest mile widziane. Każdy też, że tak powiem, ma być swoim kowalem losu. Tak i nie. Zależy od lokalnej mety przede wszystkim. Tego jak dana grupa gra. My faktycznie raczej tego nie robimy. Ale w Wolkuszu już chętnie się dogadują na zasadzie, że ja nie postawię tej stacji, to ty nie postaw tutaj. Na co ja mam uczulenie. Bo moim zdaniem wtedy przez z tego wychodzi to gorsza gra. Tak, robi się druga gra o Tron. Ale już przestali w sumie. Tylko Dawie to robili nagminnie. I też, owszem, tam nie ma jakichś takich negocjacji wprost, ale jest dużo współdziałania nie wprost. Ktoś zaczyna kogoś traszować, inni muszą dołączyć i tak dalej. To zresztą w 17 widać, jak się zaczyna po prostu niszczenie gracza. Tak, no właśnie od razu przeszliśmy do 18, no bo ja głównie gram w 18. W innej gry gram bardzo sporadycznie. No ale jednak zdarza się. I sobie pomyślałem, że... No tak, bo mogę o paru mamy tu w większości lekkie tytuły. W większości, te, które mamy dzisiaj na liście. Tak, dzisiaj prawie same lekkie. W następnym odcinku będą trochę cięższe. I tak jak mówiłeś, będą no właśnie bardzo lekkie, wręcz imprezowe, a potem będzie jeden taki cięższy tytuł, a skończymy na RPG-ach. Tak jest. No dobra, zaczynamy, nie? Tak, zaczynamy. Pierwsza pozycja na liście. Gra w zielone. Grałeś jako dziecko w zielone? Szczerze mówiąc nie wiem co to jest. Wiem, że jest jakieś wyrażenie. To jest taka gra... Wiesz co, to jest taka gra właściwie już w latach chyba 80., 90. już dzieciaki nawet w to nie grały, to chyba jeszcze starsze pokolenie naszych rodziców bardziej, polegające na tym, że trzeba było szybko złapać coś zielonego, czyli nie wiem, wspiąć się na drzewo i złapać zielony listek albo zielony guzik, czyli taka zabawa właśnie w łapanie zielonych elementów. Jeśli chodzi o nazwę gry, to po angielsku jest So Clover. I to jest gra słów, no bo So Clever to jest tam, że inteligent czy coś takiego, a Clover to jest kończyna. Za to ja zawsze myślałem z jakiegoś powodu, że to jest Cleaver, czyli tasak. I myślałem, że gra Cwany, Cleaver. Clever myślałem, że cwany. Nie, właśnie to jest gra słów, no bo cwany Clever i Clover kończyna. Ja myślałem, że to jest gra słów cwany Clever i tasak Cleaver, nie wiem dlaczego. Ale dobra, to już przejdźmy do samej gry. To jest prosta gra słowna w skojarzenia. No generalnie każdy gracz dostaje 4 kwadratowe karty, układa je losowo w kwadrat 2x2
i potem na każdej krawędzi zapisuję słowo, które mi się kojarzy z 2 słowami, które składają się na tę krawędź. I potem się to miesza, dodaje się dodatkową kartę, 1 albo 2, żeby było trudniej. No i inni gracze muszą ustalić, jak ten kwadrat wyglądał, które karty były użyte i jak były ułożone. Pokazują, jeśli coś jest źle, to ten pierwszy gracz po prostu mówi, co jest nie że tak. to nie to. I mają jeszcze jedno podejście, no i jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. To są wszystkie zasady. I dlaczego w ogóle to umieściłem na tej liście? Dlatego, że mam wrażenie, że to jest, tak uznałem, że to jest z tych gier tego rodzaju, które znam, takich lekkich, bez zasad, to jest najbardziej uniwersalna. Oczywiście zakładając, że wszyscy mówią po polsku. Bo chodzi o to, że jakbym miał wskazać jakąś taką grę, w którą bym zagrał z kimś, kto nie gra w planszówki, no to mi przychodzą mi do głowy Tajniacy, Dixit albo Avalon. Tylko, że Ja mam jeszcze jednym słowem. No to tak, no Tajniaka nie można to zrobić, ale to jeszcze nie grałem. Ale prawda. Ale właśnie te 3 gry, które wymieniłem, wymagają przynajmniej 4 graczy, no chyba, że masz tam jakieś tam wersje specjalne. A właśnie gra w zielone działa już dobrze na 3 osoby i na 2 też myślę, że bez problemu działa. I ma też taką cechę, która dla niektórych jest ważna, że w ciągu partii wszyscy jednocześnie są i zgadującymi, i układającymi. Bo w Tajniaka tego nie ma. Tam jedna osoba podaje wskazówki, a inne muszą zgadywać. Ale ta osoba, która układała hasła, no, czeka po prostu na prawidłowe odpowiedzi. Tak, ale każdy układa hasła na raz i potem po kolei się po prostu rozpatruje, więc wszystkich hasła. A czyli to nie jest tak, że wszyscy między sobą dogadujemy się, mówimy o swoich typach i tak dalej? No jest. Ten jeden gracz, który ułożył w danym przypadku, to siedzi cicho, a reszta się dogaduje. Okej. I potem przechodzimy do kolejnej osoby i do kolejnej. Czyli w ramach jednej partii każdy będzie, tam powiedzmy na 4 osoby, to każdy będzie 3 razy zgadywał i raz czekał, aż zgadną jego. I w dodatku ta gra jest tania. Za parę dyszek do dostania, więc ja kupiłem 2 egzemplarze, żeby mieć w 2 miejscach. A jak z abstrakcyjnością tych haseł? Czy zdarzały się takie totalne zastoje, że no nie dało się połączyć? No bo musisz czasem pewnie jakieś takie totalne odczapy połączyć słowa, bo to rzeczowniki są chyba, tak? Chyba tak, ale nie jest źle. I graliśmy parę razy, to jak graliśmy z zadawaniem jednej karty, czyli według normalnych zasad, to zawsze nam się udawało. Nie zawsze to było bardzo łatwe, ale udawało się. Z 2 kartami już jest trudniej. Więc z 2 kartami nam się lepiej grało. Bo wtedy już zdarzały się pojedyncze przypadki, że nie byliśmy w stanie zgadnąć. Tylko też tą sztuczką, żeby łatwiej zgadywać, jest to, żeby myśleć, żeby wychodzić od słów tych, które mamy na krawędzi, do słowa, które są podane, a nie słowa, które jest podane do tych słów, które możemy przypasować. Tak naokoło to zabrzmiało, ale czasem można znaleźć 2 słowa, które pasują, ale akurat do tych 2 słów tego słowa by się nie dało, tylko coś innego, znaczy bardziej prostego. Więc ten sposób trzeba myśleć, jak tak myślisz, tak się starasz po prostu wczuć w to, z czego wynika to słowo, to wtedy idzie prościej. No ja pamiętam, grałem w podobną grę Dynamiar. Tam też układałeś taką siatkę właśnie poziomopionową haseł i też musiały się właśnie ze sobą połączyć. Też czasem był problem z abstrakcyjnością niektórych haseł. Ale też dobra gierka. Tak, ale już może przejdźmy do kolejnej, bo to tylko tak chciałem wspomnieć. To kolejną grą... Ale to jest, jeszcze mi powiesz, oceniasz jako grę typowo rodzinną, czy gracie też w gronie dorosłych, dobrze się bawicie też? Znaczy ja grałem mniej więcej z rówieśnikami, ale to myślę, że to będzie bardzo uniwersalne, tak jak powiedziałem. Dlatego właśnie ją dałem na tej liście, że na pewno łatwiej będzie w to zagrać w takim gronie rodzinnym niż w Avalona. Czy Decrypto na przykład, no tak. Następnym tytułem na liście jest gra, którą też nie można określić jako typową grę nad stołem, no ale jest tam motyw dedukcji i rozmowy, bo to Hanabi, tak, czyli swego rodzaju hicior, pamiętam, sprzed lat. Tak, to było tak. Zdobywca nagrody Spiel des Jahres. No właśnie, to zdobyło tę nagrodę. I wtedy na tej fali, to jak wówczas chodziłem na takie regularne spotkania planszówkowe, no to zagrałem w to raz. I sobie pomyślałem, spoko, ale tak wzruszyłem ramionami. Zresztą, podobało mi się bardziej niż takie 6 bierze, ale nie na tyle, żebym chciał kiedykolwiek wracać, albo żebym w ogóle myślał o tej grze. I potem lata później gramy w coś u znajomego, może w jakąś 18, no i tam mamy jeszcze trochę czasu.
No i on wyciąga Hanabi, tylko takie duże pudełko, jakaś wersja deluxe. Kafelkami? Tak, takie płytki bakelitowe albo coś w tym rodzaju zamiast kart. No ja tak patrzę i myślę sobie, jak mówię, no dobra, można zagrać, choć raz grałem i nie chwyciło mnie, a mnie pyta, czy dobrze graliśmy. A ja mówię, no nie wiem. No, da się źle? Chyba, pewnie nie, no bo tak raz graliśmy, a mówię, no to panie, to trzeba zagrać dobrze. I o co chodzi? A bo dobra, jeszcze może najpierw powiedzmy bardzo z grubsza, jakie są reguły. To mamy przed sobą te karty czy tam płytki. Tam powiedzmy, no to zależy ile gracza, powiedzmy, że 5 mamy przed sobą. I w swoim ruchu albo mogę wyłożyć jedną na stół, albo mogę odrzucić jedną i odwrócić wskazówkę, albo mogę użyć odwróconej wskazówki, by powiedzieć któremuś z graczy, albo wskazać mu wszystkie karty danego koloru, na przykład te karty są czerwone, albo wszystkie numerki, bo te karty to są kolorowe karty z numerkami od 1 do 5. I myk jest taki, że my nie widzimy własnych kart. Widzimy tylko cudze karty. I oczywiście granie takie najbardziej podstawowe będzie na tej zasadzie, że nie zagrasz karty, dopóki nie dostaniesz 2 wskazówek, nie masz tu podstawowej pewności, czym ona jest. I to jest właśnie takie granie, które raczej nie może zrobić roboty i też będzie na pewno bardzo trudno zdobyć jakikolwiek sensowny wynik. Tam mieć 20 parę. Bo maksymalnym wynikiem jest 25 bez 5 kolorów i po prostu na koniec gry po prostu najwyższa karta danego koloru, jaką się udało zagrać na stół, a one muszą iść zawsze w kolejności. Jak zagramy z tej kolejności, na przykład 2, zanim będzie jedynka, no to dostajemy skucie. To sumujemy te najwyższe wartości, które się udało każdego koloru i to jest nasz wynik. Czyli 25 to jest najlepszy wynik. I on mówi, że trzeba grać z konwencją. I to jest podstawowa konwencja. Jedyna tak naprawdę. Mianowicie, że nowe karty... Czyli jakaś meta po prostu do gry. Trochę. Chodzi o to, że masz te karty przed sobą w rzędzie, czy te płytki. I nową dokładasz od lewej strony. I co za tym idzie, ta, co jest najbardziej po prawej u ciebie, to jest ta, która jest pierwsza do odrzucenia. Bo chodzi o to, że ona najdłużej już była na stole. Jest najdłużej, nikt o niej niczego nie powiedział. Więc największa szansa, że to jest jakiś śmieć, który można odrzucić bez bólu. Okej. Więcej informacji dzięki temu masz. No tak, i są niektórzy takie mądrale, które twierdzą, że to jest oszukiwanie. I ja się z tym nie zgadzam, bo to nie jest konwencja na zasadzie, że umawiają się, że jak 2 razy stuknę w stół, to jest niebieska karta. To jest ta pierwsza, którą masz, coś w tym stylu. To chodzi o to, żeby każdy pamiętał, co jest świeżo dobrane. To jest po prostu, to jest taka... No tak jak na tej zasadzie, jak mamy karty przed sobą w jakiej grze, to nie ustawiamy ich na stosie, tylko po prostu wykładamy, żeby były widoczne. To jest bardziej w tym stylu. Ale i to otwiera niesamowite możliwości. Kurde, prosty trik. Tak. No i gramy właśnie wtedy z tym gościem. I już czuję, że gram z prosem, nie? Że faktycznie tu jest coś więcej. Czuję, że i tam jeszcze trzeci gracz, on też już był taki trochę ograny w to, więc było czytam jakieś mind games i ja nic nie rozumiem, nie? Jest kafelek, który wie, że trzeba zagrać. I tam generalnie jedynki są w 3 sztukach, wszystkie są w 2 sztukach, a 5 są w 1. No i a nie, dobra, no ten szczegół akurat w tej chwili nie ma znaczenia dla tej anegdoty. Dobra, no i wiem, że trzeba zagrać w ten kafelek i wiem, że on już ma obie informacje, które no, niezbędne by określić, co jest ten kafelek. Czyli wiem, że on jest świadomy tego, że to jest to, co trzeba zagrać i w swoim ruchu bierze i go odrzuca. I ja tak WTF, nie? No. WTF, co się dzieje? I on, no niestety, to trochę złamał reguły, bo generalnie nie powinniśmy w ogóle mówić do siebie. Ale mówi, że nie jest głupi. I on siłą mnie, że ja mam to samo po prostu czekające na zagranie. I to jest chyba no nie wiem, to się nie mówi blef tam. I to mi otworzyło oczy, że jakie tu można robić zagrywki w tej grze. I potem nawet coś tam na BGG poczytałem, zobaczyłem, że tam są jakieś tam dużo wątków o strategii, jak tam widziałem jakieś różne rodzaje blefów opisane i tak dalej. I potem mu mówię, że właśnie jak znów byliśmy u niego, że faktycznie tam
są różne strategie na to Hanabi, że są dziesiątki strategii, widziałem, że są opisane, zagrań. A on tak mówi, dziesiątki? No to ja sobie myślę, dobra, przesadziłem, no trochę jest w każdym razie. A on wyciąga takiego wydrukowanego PDF-a chyba 100-stronowego, 100-stronicowego i mówi, że są setki, a nie dziesiątki. I taki cały podręcznik miał. No to jest niesamowite w grach. Tak jak Łukasz mi Go tłumaczył, nieprosta jedna zasada, jak bardzo można na różnych poziomach odczytywać grę, nie? Poznawać ją. Jak można spłycić, nie dostrzec w ogóle możliwości, jakie za sobą kryje. No zrobiłem dla mnie to niesamowite wrażenie, to co mówisz, bo ja zawsze miałem to taką kooperacyjną, prostą gierkę, bardziej zabawową niż jakąkolwiek logiczną. Dokładnie, jak jeszcze wiesz, że są pojedyncze piątki, więc je trzeba chronić. Więc je też wskazuję dość wcześnie, żeby ktoś ich przypadkiem nie odrzucił, bo jak ktoś odrzuci piątkę, to na pewno nie będziemy mieli idealnego wyniku. Tylko uwaga jest taka, że trzeba, wiadomo, że generalnie gracze muszą dawać na podobnych falach. Bo tu można robić jakieś potrójne blefy, jak takie hardcore widziałem sztuczki, których pewnie nikt by nie zrozumiał. Znaczy, chodzi ci o podobnych falach, w sensie podobny poziom zaawansowania, tak? Znajomości gry. Podobny poziom właśnie znajomości tych już takich, jakie są tu możliwe zagrywki, takie bardziej wyszukane. I też są dwie szkoły, że czy ważniejsze jest dawanie komuś infa o świeżo dotrzeniętym kafelku, czy o kafelku, który zaraz odrzuci. A jak mówię kafelek, to kafelek ukośnik karta. Rozumiem, no. I pamiętam taką partię, grałem kiedyś z bratem i z siostrą. I on mi mówi coś i chyba było tak, że pokazuje mi, mówi, że niebieski i pokazuje najnowszy mój i najstarszy kafelek. To dla mnie było jasne, że chodzi o to, że to jest najstarszy, żebym przypadkiem nie wyrzucił. No to zagrywam ten najstarszy i okazuje się, że skrócie. I on miał na myśli, że chodziło o najnowszy. I mówi mi, że przecież jakby to był najstarszy, to już dawno bym dostał to info, a dostałem info świeże po dotrzenięciu nowego, więc to było logiczne, że to jest nowszy. I właśnie na trochę innych falach nadawaliśmy. Ale właśnie, jeśli dla kogoś to brzmi atrakcyjnie, to co mówię, to musi koniecznie to sprawdzić Hanabi. Jak są ludzie, którzy lubią takie łamigłówki, takie dedukcje i tego rodzaju rzeczy i nie podoba im się Hanabi, to moim zdaniem właśnie źle grali, tak jak ty ten kolega powiedział. No, odkrywasz zupełnie na nowo przede mną. Nie grałem nigdy w ten tytuł, bo jakoś nie interesowało mnie to, co widziałem tak powierzchownie. A tutaj opowiadasz niesamowite rzeczy. Jest tak prostego tytułu, żeby wyciągnąć taką metę. Kurde. Tak. No i widzisz, i dlatego ja też nieraz się zachwycam właśnie ludźmi, którzy 40 lat grają w brydża, że dostrzegają po prostu takie rzeczy, które świeżak nigdy nie zauważy. Ja też generalnie brydż, szachy, poker, to jest troszkę inna gałąź planszówek. Znaczy gier bez prądu. No tak. To jest trochę też lifestyle'owe. Nie wiem, czy to są najlepsze porównania. No ale generalnie tak. No generalnie jest tak jak mówisz. Że po prostu... No bo w takiej grze już nie chodzi o zasady, tylko o to, jak dobrze się dopasujecie do siebie, jak stworzycie ten język takiej komunikacji, nie? Jak będziecie odczytywać tak, tylko żeby swoje nie sygnały. Bo nie chodzi też o to, żeby było tak, że zawsze jak mi mówisz info o nowym i starym, to będzie ten nowy, który ma zagrać. Aha. Bo to właśnie już to może już wejść na terytorium oszukiwania. Rozumiem, no. Więc to w każdym razie ja nie mam tego problemu właśnie jak gram, że nie mam poczucia, że poprzez te takie różne jakieś wskazówki, że jakoś wkrada się oszukiwanie. Jedyny problem, który jest czymś takim, to jest to, że nie powinniśmy nic mówić. Każdy nawet taki pomruk czy coś, to już może zdradzić. No tak. To tak jak trochę w Decrypto, jak twoja drużyna odgaduje hasła, ty zaciskasz zęby, czy odwracasz wzrok, to nie, i tak się zatrzymuje ten ołówek na tej numerce, na tym numerku i tak, no to chyba nie to. Można rzeczywiście każdą drobną mimiką. No. Jeszcze tylko parę słów o wersji Deluxe. Jak ja kupowałem, bo oczywiście po paru partiach musiałem kupić, to były dwa wydania. Grałem oboma, oba są równie spoko. I
i wydaje mi się, że parę lat temu było trzecie. W każdym razie zachęcam do kupna wersji Deluxe, jak ktoś może, bo no po pierwsze są takie płytki, jest ten Toy Factor. Co prawda one potrafią się rysować, ale to tylko widać, że jest grane. Ale przede wszystkim chodzi o to, że nie musimy ich trzymać w ręce kart. Możemy sobie spokojnie rękami obsługiwać, bo to ustawiamy sobie w rządku na stole. I do tego, to jeszcze możemy, w normalnych Hanabi chyba karty są kwadratowe, a te płytki są prostokątne, więc my mamy taki zwyczaj, że jak wiemy o jakiejś płytce, że jest do odrzucenia, typu wiemy, że to jest jeden, a wszystkie jedynki są zagrane, to po prostu kładziemy to bokiem. I wiadomo, to zawsze te leżą bokiem, to już wiadomo, że one są do odrzucenia, więc jak muszę coś odrzucić, to biorę którąś z nich, inni nie powinni mi nic o nich mówić i tak dalej. A jeszcze w ogóle, ja mam takie mapy w głowie. Ja sobie ustawiam te płytki w odpowiedni sposób na stole, że tak sobie wyobrażam taką wizualizację, taką siatkę, że to są jedynki, to są dwójki, to są trójki, to są niebieskie coś i w ten sposób zapamiętuję mniej więcej informacje, choć czasem można się machnąć. No bo to czasem zdarza się, że dostaję informację o jakiejś płytce, powiedzmy kolor i to powinienem już pamiętać, ale może minąć ileś tam ruchów, zanim w ogóle tam dojdzie do zagrania. I masz specjalne sposoby ułożenia, żeby wiedzieć, tak, jaki to kolor. kolor? Tak, na stole i to tak, mapuję sobie to w głowie. Ale no generalnie możemy zapytać innych, co to było, tylko chodzi o to, żeby pamiętali, co mówili, nie? Żeby przynajmniej tak podzielić, że tutaj o tych wiem kolor, o tych wiem wartość i wtedy mogę dopytać. No bo równie dobrze moglibyśmy zapisywać po prostu z tyłu. No a powiedz mi, doszukiwanie. no bo to jest gra od 2 osób i ona rzeczywiście na 2 osoby śmiga? Grałeś? Dwuosobowo? Nie, na 2 osoby jakoś nie ciągnęłoby mnie, ale na 3 śmiga. Okej. Na 3, właśnie na 3, chyba właśnie na 3 można robić najtańsze blefy. Takie fajne, widziałem opisane na biegi, już nie pamiętam, ale to było tak hardkorowe. Miałem sprawdzić przed tym nagraniem, ale zapomniałem. Ale to taka dedukcja była w tym blefie. Potrójny blef jakiś. Taka zagrywka była opisana na BGG. Blef w grze kooperacyjnej. Tak, oni na to mówią, to jest chyba chodzi o to, że o przekazanie więcej informacji niż się pozornie wydaje. Chyba tak coś takiego określają programem. No dobra, to idziemy dalej. Gra dla przemytników, no. Dobra, no następny tytuł mnie mocno zainteresował i od razu jak wspomniałeś o nim, to w planszomanii chyba tylko znalazłem, tak jak mówiłeś, kupiłem go sobie, więc jeszcze nie grałem, ale będę go miał i to jest kozioł ofiarny, czyli po angielsku scapegoat, gdzie wszyscy gramy kozłami. Tak. No to po pierwsze trochę jestem zawiedziony, bo kiedyś była taka drobna dyskusja w temacie dwójki rdzewieją na forum. Ktoś tam dopytywali się, w co gramy. Ja powiedziałem, że najwięcej upalam Scapegoat ostatnio. To się największe wrażenie na mnie zrobiło. Więc już wtedy należało kupić. Nie skojarzyłem w ogóle, no jakoś. Ale te grafiki takie komiksowe mogą być mylące. Walić grafiki. Te są dobre. Ale to słowem wstępu, to ja generalnie lubię social deduction. Mówiąc to mam na myśli generalnie Avalona. I mam wrażenie, że jeśli chodzi o fan, taki czysty fan, to tego daje mi go najwięcej. Nawet tak sobie myślałem, że jakbym miał grać w jeden rodzaj gier poza przynastkami, to chyba w social deduction. I to jest taka kwintesencja gry towarzyskiej. No właśnie, bo to też się chwilę zatrzymajmy, bo tak jak rozmawialiśmy, my lubimy, kiedy poprzez grę poznajemy inne osoby, sposób myślenia, sposób kłamania innych osób, że ta gra tylko jest takim taką trampoliną do właśnie do tworzenia tej gry przez uczestników, nie? I z tego co mówiłeś, to Scapegoat to jest właśnie taki typ gier, który na pierwszy rzut oka niekoniecznie może porwać. To teraz klimat jest taki, że jesteśmy faktycznie kozłami tam dokonującymi jakiegoś napadu, no ale policja na naszym tropie i trzeba kogoś skazać jako kozła ofiarnego i całą winę zrzucić na niego. Ale za to jeśli ten, kogo wszyscy uważają za kozła ofiarnego, się tego domyśli, to sam może pójść, zgłosić się na policję i wtedy on wygrywa. Taki odwrócony social deduction. No. I nie tylko to jest tu odwrócone. To jest social deduction, w które można grać, mega dobrze się gra już w 4 osoby
a do Avalonu to nie ma co siadać. I No tak. nie trzeba nic mówić. Można grać po prostu w pełni w ciszy i takie partie mi się najbardziej podobają. Wtedy jest tylko ciągła dedukcja. To może przedstawię mniej więcej zasady. Tam, na przykładzie gry 4-osobowej to w grze jest ileś tam kart i karta jest zazwyczaj jednokolorowa. A, gracz ma jakiś kolor. I potem mamy ileś kart, większość jest jednokolorowa, jest kilka kart dwukolorowych. Chodzi o to, żeby Chodzi o kolory graczy. Kolory graczy. No tak. Niebieski, czerwony i tak dalej. Chodzi o to, żeby liczba kolorów w deku była porówno. I są też czasem właśnie, żeby tam dobić do odpowiedniej liczby kart, to są takie szare, to takie osoby postronne. My na nie mówimy frajerzy. W nieodpowiednim tak miejscu i czasie. Tak, właśnie, że taki on się ma taką pozycję, takie, że ręce podnosi do góry i to właśnie mieli pecha. No. I mamy na stole kilka akcji. Pomieszczeń chodzi ci, znaczy lokacji. Tak, no. Które są... W praktyce chodzi o to, że są akcje, które możemy zrobić. Tak. I w swoim ruchu musimy przenieść pionek swój żeton na inną lokację niż jesteśmy. Czyli nie możemy użyć dwa razy tej samej. I lokacje są takie jak jedna popatrz na cudzą rękę. Inna wymień się z kimś jedną kartą. A mamy rękę 2 kart. Jeszcze inna to jest schowek, że tam leżą 3 karty do góry nogami i po prostu możemy sobie jedną wziąć i potem oddać dowolną na jej miejsce. I 4. lokacja, czyli właśnie Donieść na wyrabianie. policję. Nie, wyrabianie. Nie? Aha, okej. Wyrabianie. Najpierw tam leżą 2 kamyczki Okej. i w momencie, kiedy kamyczki schodzą, to ktoś, kto idzie na tę kartę, jeśli nie ma kamyczka, to kradnie komuś kamyczek, a jeśli ma, to może odpalić głosowanie. Na 3-4 każdy zagrywa kartę. Jeśli wszyscy, którzy nie są kozłem ofiarnym, zagrali kolor kozła ofiarnego, to się udało go wyrobić. No bo właśnie nie powiedziałem najważniejszego, że mamy takie tabelki. Jak to się zaczyna? Tak, mamy tabelki, każdy gracz ma tabelkę. Rzucamy 2 kostkami, która nam podaje współrzędne w tej tabelce i tam jest kolor jakiś. I wszyscy poza jedną osobą mają ten sam kolor. Czyli na 4 osoby to powiedzmy 3 osoby mają czerwony, Tak. a czerwony ma zielonego. Tak. I Tylko, on że on myśli, nie że wie, wszyscy... tylko- Tak. Tak, on myśli, myśli, że ma zielony. że wszyscy pozostali też mają zielony. Piękne I potem- po prostu. No. Tak, i w trakcie partii chodzi o to, żeby ci, co mają, powiedziałem czerwony, nie? No w każdym razie, co mają tego kozła, czyli nic co mają zielonego, tylko ci, co mają czerwonego chyba. Nie wiem, co powiedziałem. No w każdym razie ci, żeby mieli kartę odpowiedniego koloru w momencie, kiedy odpalamy wrabianie. Ale jak on się domyśli, to on po prostu idzie na pały i się zgłasza na policję i jeśli faktycznie on był kozłem ofiarnym, to wygrywa. Jakie tu widziałeś metody, nie wiem, dogadywania się, No to właśnie... informowania, że ja jestem z tej drużyny, jednocześnie nie podając informacji kozłowi ofiarnemu? To jeszcze za chwilę powiem. Dobra. Ale poprzedzę to tym, że trzeba koniecznie zagrać parę razy. Jak to odpalicie pierwszy raz, bo to generalnie my w to gramy pierwszy raz i co to w ogóle jest, nie? Co ja robię, co mam robić? WTF. Ale na szczęście zagraliśmy 3 razy z rzędu i trzecia partia już była dobra. No. I siadła i do tego stopnia, że kumpel w ogóle też sobie to kupił. Zagrał z jakimiś swoimi znajomymi i też mówił, że grają pierwsze rozdanie, że WTF, nie? Co to za kupa? A potem po prostu wręcz to pokochali. Więc nie należy się zniechęcić po pierwszych kilku rozgrywkach. To jak wygląda przełom właśnie? Co takiego się odkrywa, że ta gra nagle zaskakuje? No, przełomem jest to, jak zaczynamy świadomie coś robić. Ale tu jest ewolucja. Ja mam teraz 50 partii. I no tylko to są partie, które potrafią trwać 5 minut. Nawet mniej. Więc żeby nie było, to my na przedostatnim posiedzeniu zagraliśmy 7 razy, na ostatnim 4 razy. Raz nam się zdarzyło posiedzenie, że 11 razy, więc to nie jest trudno napompować sobie licznik partii. No tak. I no jakby to opisać? No bo tak, najpierw musisz w jakiś sposób się dowiedzieć, No bo chodzi czy o to, masz że rzeczywiste informacje. No. Czytać chodzi o musisz to, co robią gracze w jakiś sposób, Nie, tak? bo chodzi o to, że ja w ogóle bym to nazwał
tak używając takiego angielskiego sformułowania, że metagame the game. To jest gra o mecie. Że jak im bardziej gramy, tym bardziej nasza meta ewoluuje i tym inne zagrania się odblokowują. Jakie? Podaj jakieś konkretne zagranie właśnie. No. Znaczy zagranie, sposoby grania. Jakbym popatrzył na nasze pierwsze partie, to pewnie mi się zapał za głowę, jakie to jest oczywiste i czytelne. No to zacznijmy od takich najprostszych. Najprostsze zagranie będzie takie, że bo jeszcze ważna rzecz. Zawsze jak idziemy do jakiejś lokacji, to tam oprócz tej akcji związanej z lokacją, obok leży karta wierzchem do góry, w sensie awersem do góry. Odkryta. I ją zawsze musimy wziąć na rękę. I potem musimy oddać swoją kartę, jeśli mamy na ręce. Chodzi o to, żeby nie chomikać własnych kart, bo wtedy by się nas nie dało skazać potencjalnie. No albo jakąś, możemy, jak nie mamy swojej, to jakąś inną. I no to takie najprostsze granie jest takie, że idę tam, gdzie leży karta, której potrzebuję. A jak z kolei idę a najatrakcyjniejszym polem się wydaje to wymiana, poza kamyczkiem czy też wyrabianiem, no to poza tym to chodzi głównie na wymianę. To polega na tym, że mam 2 karty potrzebne do skazania kogoś, no to przekazuję jednemu graczowi właśnie jedną z nich, a jak mam jedną tylko, to przekazuję drugą, żeby wciąż zachować tamtą jedną potrzebną mi. I to jest taki poziom pierwszy. Ale potem zaczęliśmy grać tak, że przekazujemy właśnie, nieważne ile mamy, przekazujemy zawsze tę jedną. W sensie tę, którą mamy wskazaną, jeśli ją mamy, bo chodzi o to... I dajesz informację tak jakby, że to jest według ciebie podejrzane. Tak. I liczymy na to, że dostaniemy też taką samą. Jak nie dostaniemy takiej samej, to albo my jesteśmy kozłem, albo ten ktoś nie miał, ale z kolei jak damy mu odpowiednio, to on może myśleć, że my mieliśmy 2, skoro mu daliśmy. Więc tutaj to właśnie tak mówię, to jest meta już. Więc to będzie ewoluowało w miarę grania. I właśnie moc tych pól. No to pole z kamyczkiem i z wrabianiem, no to ono jest mocne w oczywisty sposób, to jest warunek wygranej. Więc tam zawsze chodziliśmy jak tylko mogliśmy. Natomiast potem po kilkudziesięciu partiach, tam w okolicy 20, odkryliśmy, że na przykład nie należy kraść kamyczka. Znaczy, nie powinieneś kraść kamyczka komuś, kto myśli, że jest w twoim zespole, bo w ten sposób tylko spowalniasz wyrobienie. Bo jak ukradniesz kamyczek, no to owszem, masz kamyczek, ale potem musisz opuścić to pole, pójść gdzieś indziej, potem dopiero wrócić i wtedy możesz odpalić głosowanie. Czyli to się wydłuża gra o jedną turę. No i więc tak ewoluowało postrzeganie tego pola z kamyczkiem. Czyli trochę jest tak, że osoba, która... No ale to z drugiej strony nie wiesz, czy jesteś kozłem, ale... Nie, jest tak, że generalnie ktoś powinien po ten kamyczek. Jak nikt nie pójdzie, to kozioł ma za łatwo, bo za długo by trwało, zanim go wyrobimy. Bo najpierw 2 osoby muszą pójść, ściągnąć kamyczki, dopiero potem któraś z nich musi pójść jeszcze gdzieś indziej, wrócić i wtedy może odpalić głosowanie. No a w jaki sposób się upewniasz, że to ty masz właściwe informacje? Kiedy jest taki moment, że jak dostajesz jakieś karty, tak? Powiedzmy od innych. Podam zaraz parę przykładów, ale właśnie to jest przykład ewolucji tamtego pola. Że teraz generalnie tak, że ktoś musi iść po to, 2 osoby muszą po to iść, wziąć kamyczek, ale potem raczej nie ma co na siłę im go odbierać. Wymiana kartami, to już powiedziałem, jak trochę to ewoluowało u nas. Potem podglądanie czyjejś ręki. To się wydawało też takie trochę słabsze, a teraz jest sobie najfajniejsze pole. Bo wiesz dokładnie, co ten ktoś ma, wiesz, czy to jest osoba, której potem należy pomóc, podrzucić kartę. Wiesz, no w momencie jak ten ktoś potem weźmie kartę, zrobi takiego grup, weźmie kartę na rękę, to i tak wiesz, co on ma, co ta osoba ma, no bo widziało się 2 poprzednie i teraz doszła po prostu jedna nowa, jedna osoba. No bo bierzemy ze stołu jedną odkładamy. Zawsze mamy 2 na ręce. Mam nadzieję, że to klarownie opisuję. Dobra. Ciężko się ją na pewno tłumaczy, tak, bez pokazywania elementów. Tak. Ale chcę przekazać te emocje i te rozkminy. Bo jest to pole schowka. Gdzie są 3 zakryte karty. Tak, no i ono jest takie najgorsze. Ale ostatnio dużo gramy pod nie, właśnie najwięcej na to chodzimy. Po pierwsze,
to może być sposób, tylko to jest trochę challenge farta, że dostaniemy kartę, której potrzebujemy, nie biorąc jej wprost ze stołu. Okej, nie zdradzając się. Czyli ten kozioł nie będzie widział, że właśnie wzięliśmy jego kolor. No ale ty cały czas nie wiesz, że to nie ty jesteś kozioł przecież, nie? Ale to jest... Zawsze pieszką się gramy tak, żeby... Znaczy, raczej tak się powinno grać. Mhm. Żeby mieć odpowiednią kartę, a potem patrząc po ruchach innych określamy, czy jesteśmy kozłem, czy nie. Mhm. Ale no należy dążyć do tego, żeby mieć odpowiednią kartę. I teraz ten schowek okazał się mocny. Do tego stopnia, że nawet były u nas myki, że ktoś zostawia kartę po to, że ktoś inny potem po nią poszedł. I to już jest 100% mind games i w No. ciemno wiara, ale też, bo właśnie. Ale to jest piękne, że gra mówi, możesz mówić wprost wszystko, więc ty możesz powiedzieć, słuchaj, zostawiłem ci tu fajną kartę, idź do schowka. Tak, można mówić. I to może być troszkę minus, bo chodzi o to, że jak dojdzie do momentu, że już czujemy, że jest ostatnia kolejka na robienie kozła, Mhm. że jak dojdzie do niego, to on już to wyczuł i pójdzie się zgłosić na policję, Okej. to powinniśmy w sumie grać w otwarte karty, tak naprawdę. To jest mówić wprost, ustawiać i to by trochę straciło klimacik. Mhm. Ale właśnie po czym możemy poznać, że to my jesteśmy kozłem? No. Tu też meta ewoluowała. Ale najprostsza wskazówka, po prostu nasze karty schodzą ze stołu. Te widoczne. Okej. Każdy bierze tam sobie różne kolorki. No. Tak, każdy bierze trochę te karty. No to nie, to śmierdzi. I już Patrzysz, że żółty kolor jest w modzie, no to się zaczynasz interesować. Tak. Jak jestem żółty, to kurczę, to chyba się zgłoszę. Ale właśnie to jest fascynujące w tej grze, to jak to wszystko ewoluuje. I w ogóle tak notabene z powodu tej gry właśnie wymyśliłem, że opowiadam o innych grach. I potem inne dołożyłem dla pretekstu, że był cały odcinek. Ale to tak. Ale ja chciałem tę grę trochę bardziej wypromować. Mhm. I tak. I potem kiedyś odkryliśmy, że w sumie nigdy nie wchodzimy w interakcję z kozłem. I jak kozioł zacznie o tym myśleć, że jemu nikt nie podaje karty, na jego kartę nikt nie patrzy, to w sumie po to, żeby poznać, że jesteśmy kozłem. No ale doszło do tego, że w jednej z ostatnich partii ja zacząłem czuć, że jestem kozłem. No. Że no coś schodzą te moje karty, coś tak kurczę dobra. I powiedziałem sobie tak, jeszcze były dwie osoby przede mną, powiedziałem sobie, jeśli którakolwiek z nich zrobi coś ze mną, to idę na policję. Bo to znaczy, że chcą uśpić moją czujność tak na ostatniej prostej. I nie zrobili. Bo się w ogóle olewali, nie robili coś i nie dość, że nie zrobili czegoś ze mną, to już nawet jedna moja karta się pojawia na stole. I na tej poszedłem na policję. Scena z Ojca Chrzestnego, jak on powiedział, pierwszy, który będzie chciał rozejmu, to jest zdrajca. Ojej, No tutaj wykrywanie tego zdrajcy, no, czy ja jestem zdrajcą, no niesamowite. Nie, to jest po prostu mega. Albo jak była jakaś partia, że jestem przekonany, że jestem kozłem, i już żałuję, że nie poszedłem w poprzednim ruchu i na 100% idę i potem dwie osoby z rzędu moją kartę wystawiają na stół. Mhm. No to już nie poszedłem, bo coś się tu dziwnego dzieje. No tak, bo skoro twój kolor jest wystawiany, no to... Tak. Ale jaki jest potencjalny minus i siła kozła? Mhm. Taki, że my nie wiemy, kogo on ma na karcie. I chodzi o to, że może zacząć partia i to po prostu tego nie wiemy. Że powiedzmy, że wszyscy się pozbawiają niebieskiej karty, a kozioł ma właśnie niebieskiego. To on wie, dobra, wszyscy się pozbawiają niebieskich kart, a ja niebieskiego, to znaczy, że on nie ma niebieskiego, czyli znaczy, że mają mnie, idę na pały. I my już to obeszliśmy trochę. Teraz gramy tak, żeby zawsze pilnować, żeby były równomiernie karty na stole. Tylko to już jest wyższy poziom. I randomowi w jaki sposób mieszają w grze? Nie, szarzy są po prostu bez koloru, Mhm. a wielokolorowi są każdego koloru. A po co są Czyli ci szarzy? No może powiedzieć, żeby liczba kart się zgadzała. I szarzy są błogosławieństwem, bo jak mamy szarego na stole, to możemy iść do danej lokacji i nie wzbudzi podejrzeń. Mhm. I właśnie to jest taki troszkę minus, więc że to, że nie wiemy, co kozioł ma, więc możemy przez przypadek tak grać, że szybko mu zdradzimy, że nie mamy tego, co on ma, czyli on się domyśli, że sam jest kozłem. Mhm.
No ale właśnie można spróbować to obejść poprzez to, żeby starać się zachować równy miks kolorów na stole. I była super zagranie w ostatniej rozgrywce, jaką graliśmy. Super się zdarzyło, że ja jestem żółty, tam jeden kolega jest fioletowy i ja go mam jako kozła, tego fioletowego. I już czuję, już widzę tam, bo tam patrzyłem na wciąż rękę, coś na siebie mieliśmy kartami, wiem, że generalnie już mamy odpowiednie karty, trzeba wrabiać, tylko ja nie mam kamyczka, no to osoba tam kolejna, ktoś tam sobie będzie wrabiała, ale żeby uśpić czujność tego fioletowego, no to ja mu no to idę na pole tam wymiany kart i jego wybieram, że jemu chcę podać kartę, daję mu zieloną, dostałem zieloną. Po prostu dałem jakąś tam losową przypadkową i dostałem zieloną. No i potem on poszedł na wrabianie i go wrobiliśmy. To jest najlepsze, to jest czasem się to zdarza. Jak kozioł sam idzie wrabiać i jest wrobiony. Chowanie robi, o kurde, no. Tak, zdarzyło nam się parokrotnie. I się okazało, że on miał zielonego. I jak jemu dałem zielonego i on mi tam zielonego, to był przekonany, że jest w pełni bezpieczny i że jesteśmy w tym samym zespole. O kurde, piękne, no super, super, no mam nadzieję, że i u nas siądzie, ale po takim instruktażu będę przygotowany trochę. To jeszcze powiem, że mieliśmy kiedyś takich parę partii z rzędu, że właśnie ten kolega, on poszedł, zgłosił się jakoś tak się zdarzało, że ciągle on był losowany jako kozioł. Ale to jest jakieś prawo chaosu, bo ja często tak mam w Insiderze czy gdzieś, że jak ktoś już do kogoś przylegnie, to w kolejnych partiach też, no. Zgłosił się najpierw tak w normalny sposób i trafił. Potem się zgłosił w trzecim ruchu, trafił. Potem w drugim trafił. I potem w pierwszym, też jak poszlakiem, no ale już nie trafił. Ale to było dość dzikie. I to było tak, no powiedzmy tak było tam 30 któraś partia nasza. I wtedy miałem trochę poczucie, że nam się trochę już rozgryźliśmy grę. I że kozioł ma wyraźną przewagę. I że być może już ten swój no najwyższy punkt już ta gra w naszej grupie miała. A i potem mieliśmy taką dłuższą przerwę, tak półroczną. I teraz jak właśnie pograliśmy 2 tygodnie temu, no to na nowo pokazała swoje oblicze, swoje kolory. I właśnie ten kolega, co wtedy tak dobrze mu szło, to powiedział nawet, że bardziej mi się podobało tam 3 spotkania temu, bo wtedy czuł, że panuje nad grą, a teraz coś takie rzeczy dzieją, że po prostu nic już nie rozumie. Bo właśnie już takie już tam, to są już partie, jak teraz mają takie fajne, są po pierwsze nie trwają już 5 minut, tylko tam 10. Jest czuć po prostu na jakich obrotach mózgi pracują. Jak sobie robimy te setupy pod odpowiednie zagrania. Jak trzymamy ciągle niepewności tego kozła, że właśnie staramy się z nim wchodzić w interakcję, staramy się czasem jego kartę wyłożyć na stół, staramy się trzymać różnorodne karty na stole, żeby nie mógł domyślić się, kogo zbieramy. Używamy tego schowka, żeby nim przekazywać karty zakryte i tak dalej. No mnie to cały czas ciekawi ten moment, kiedy odkrywasz właśnie, że jesteś w drużynie, nie? A nie ty jesteś kozłem. No ale to wychodzi po prostu w praniu, tak, że obserwujesz grę i starasz się ją czytać. Nie? Na moim przykładzie pierwszych tak powiedzmy 20 kilka partii było mega dobrych. Potem był ten okres trochę takiego spowolnienia. A teraz mam właśnie tam 50 parę, to ostatnie kilkanaście też było dla mnie bardzo dobrych. Więc ta gra no nie wiem jaką ma głębię, wątpię, że to było coś do grania w nieskończoność, ale no ma przynajmniej dobrą. Trochę już pograliśmy i jeszcze nam się nie znudziło. No, widzę tutaj dużo większy potencjał niż w Indie Groove na przykład, który grałem w Oinków, nie? Że tam głównie się kręciło wokół tak naprawdę żartów, śmiechów, chichów, a tutaj jednak jest ten taki poziom kombinowania większy. Tutaj to jest błysk geniuszu ta gra. To nie jest właśnie takie jakiś tam kolejny poprawny albo nawet dobry social deduction czy coś, to moim zdaniem jest błysk geniuszu. Zrobić social deduction bez mówienia i z tak elegancką mechaniką, ale dającą takie pole do popisu, to jest coś. I mało tego,
Dla mnie to i 1861 to są dwie najlepsze gry od czasu Ruta. No proszę. Tak bardzo to sobie cenię. Bo Ruta też bardzo lubię, to nie będzie w następnym odcinku. No dobra. To co, przechodzimy dalej do kolejnego tytułu, który mi się bardziej skojarzył z Avalonem, jak zacząłem patrzeć, o co tam chodzi. Mianowicie Feed the Kraken, czyli zapowiedziane przez Lucrum Games chyba polskie wydanie. I tutaj też mamy ukryte role, różne właśnie drużyny na statku. No to tak. Zagrałem 3 razy jednego wieczoru. No graliśmy tam z forumowym hardcorem. On jest z Krakowa i po prostu on ma ekipę do tego. I tam się wbiliśmy jak senir i rozrost plechy. Tutaj znowu gra chodzi na 5-11, jakoś tak jest No przedział. to graliśmy na maksa. Graliśmy w 11 osób. O kurde, no. I tu będę narzekał. Mogę Okej. powiedzieć, czym jest gra. Chodzi o to, mamy statek i jesteśmy marynarzami na tym statku i są wśród nas ukryci piraci, a także kultyści dwaj, Okej. którzy nie znają swojej tożsamości. I to jest tak, piraci wiedzą, kto jest piratem. A marynarze nie. Kultyści chyba, na pewno, tak, kultyści się nie znają nawzajem. I to jest trochę bolączka tej gry, nawet według tych osób, które trochę tam grały, z tych naszych współgraczy i którzy lubią ją, mówią, że to jest trochę minus. I w turze generalnie głosujemy nad tym, kto będzie kapitanem. Teraz czy głosujemy? No, chyba tak. Na Znaczy pewno szpady te zostaje takie, kapitanem. liczymy chyba bunt, jeśli jest, Nie, jeśli bunt jest będzie, bunt chyba, no tak, no właśnie, to wtedy jestem. wybieramy no. ilość tam Tak, pistoletów. określamy, kto będzie kapitanem. Nie, kapitan chyba przechodzi. Pyta się, czy jest on bunt, określa, nie? kto będzie nawigatorem i kto będzie pierwszym oficerem. Nie, zaraz, bo mieszam strasznie. Myślałem, że to bardziej pamiętam, bo graliśmy niedawno. Generalnie są 3 role. Kapitan, pierwszy oficer i nawigator. I kapitan oraz pierwszy oficer i ich rola polega na tym, że oni dobierają sobie 2 karty kierunku, bo tam mamy planszę, po której ten statek płynie i płyniemy generalnie albo prosto, w prawo, albo w lewo. I prosto to jest na rękę kultystom, generalnie w prawo to jest na rękę marynarzom, a w lewo to jest piratom. No i oni tam mają ileś kart, wybierają jedną i potem nawigator dostaje 2 z tych kart, znaczy jedną od kapitana, jedną od pierwszego oficera i wybiera jedną z nich i tam właśnie płyniemy. Tak. I zanim wybierzemy kto kim jest, te 3 role, no to właśnie musi to przejść ten etap ewentualnego buntu. Gdzie mamy po prostu znaczniki pistoletów, możemy je rzucić, jak tam ileś w sumie uzbieramy, to jest bunt i trzeba na nowo wybierać. I ta mechanika tych pistoletów nie wiem, czy jest właściwa, bo no generalnie w takich grach to jest trochę kluczowe, żeby mieć wpływ na to, kogo wybieramy. A tutaj jak wziąłem pistoletów, no to nic nie mam do gadania. Aha, okej, bo w Avalonie po prostu masz podczas Tak, to zawsze głosowania... można mówić. Tak. Ale to nie to mnie boli najbardziej. Boli mnie to, że płyniemy sobie tym statkiem i w 3/4 partii mamy mniej poszlak o tym, kto kim jest, niż po 2 misjach w Avalonie. Okej. To jest problem. Działam trochę na ślepo. Dzień wcześniej graliśmy w Avalona, więc miałem porównanie na świeżo. Że to jest rozbuchane a nie ma tego pola, nie można sobie połówkować. Właśnie tu nie ma tego, co mam w Avalonie, co mam w tym Scapegoacie, co mam w Hanabi. Przynajmniej ja tego nie czuję. To jest tak... Znaczy ja ci powiem, jakie ja mam odczucia po obejrzeniu właśnie, czym gra jest, to właśnie miałem wrażenie, że w stosunku do Avalona jest przeładowana tymi poszczególnymi tam dodatkowymi elementami. Tak? Jeśli Avalona jestem w stanie wytłumaczyć ludziom, którzy nie grają w planszówki, ale grają bardzo mało i z nimi zagrać, no to tutaj mam wrażenie, że to już jest bardziej taki produkt kierowany do typowego geeka przede wszystkim, bo tych zasad tam troszkę jest.
No i nie wiem, te mechaniki takie wyskakiwania nawigatora z burty, czy ucinania języka, nie do końca ja to czuję. Oczywiście nie grałem, więc, bo tak, ktoś jest powiedzmy wygadany, no i ucinamy mu język, nie może do końca gry nic mówić, może tylko bełkotać. Więc To ma swój urok. To tutaj... no, pewnie tak, ale no, osoba, która wiesz, jest często najbardziej przebojowa, jest często atakowana najbardziej tą To akcją. jest słynny problem mafii, tej takiej zwykłej mafii. Że tam w zwykłej mafii po prostu nie mamy żadnych poszlaków za tym, co sobie mówimy. I jak grałem raz w mafię w ostatnich latach. Tak nie licząc jak tam dzieciństwo na obozach, to zdarzyło mi się raz zagrać tam w ciągu ostatnich 5 lat. I jest tak trochę niebrawa, to ja zacząłem gadać, to staram się no to od razu mnie zabili i tyle. W mafii ci nie opłaca odzywać. To jest główny problem, a w Avalonie, czy w Resistance, czy w innych takich, mamy poszlaki, dzięki którym możemy argumentować. I wtedy nikt nie działa czy mówimy, jeśli po prostu pokazujemy, do czego nawiązujemy. No i nie ma eliminacji graczy, to inna sprawa. A w mafii zaczniesz gadać, to się po prostu zabiją i tyle. No i tak. No pytanie, czy nie jest zbyt przekombinowane? No, takie odczucia miałem. Trochę może być, ale to nie to mnie bolało. Okej. Mnie bolało to, że nie możemy dedukować, że jest kasus trochę Battlestara Galaktyki, czyli zdradzisz się za bardzo z ruchem, to za bardzo jest transparentne to, jak no tak, bo mapa jest bardzo malutka, także do szkatułki lądują tylko 2 karty. Tak, no właśnie. Ja raz byłem tym kimś, nawigatorem, tym, kto wybiera kartę i byłem piratem. Przyznam, że to był jeden z pierwszych ruchów, gdzie pewnie tak jak w Avalonie nie należy zagrywać porażki raczej. Tak, ale ukrywasz się. Mam 11 osób, to jest pierwszy raz, jak jestem nawigatorem w 3 partie. To sobie zagram na naszą korzyść, bo potem odbić tam, jak pojedziemy bardziej w prawo, to nam zajmie 2 tury więcej, żeby odbić w lewo. No i zagrałem, a tu karty są niby 3 kolorów, ale mają już takie symbole dodatkowe, takie dodatkowe efekty, które się odpalają. Butelka ale tam jakaś. Te efekty to pół biedy. Problemem jest to, że dzięki nim ktoś wie dokładnie, czy ta karta co dał i czy to było zagrane. Wydaje mi się, że to nie działa na korzyść gry. Bo za to można wiedzieć, że to właśnie, że dałeś kartę i to nie ona została zagrana, bo jakby była po prostu czerwona, to nie jest, że to jest twoja czerwona, czy cudza czerwona, czy coś, ale jak ty dałeś czerwoną z jakąś ikonką, a wyszła czerwona z inną ikonką, to już wszystko wiesz. Ale piraci się widzą, więc oni i tak wiedzą, że kto jest piratem, tak? Więc to im akurat nie przeszkadza. W tym przykładzie użyłem czerwonej, ale to samo się tyczy niebieskiej albo zielonej. Okej. No i generalnie to dochodzi do tego, że ktoś po prostu ogłasza, że dał kartę odpowiednią i nawigator nie wybrał i od teraz wszyscy wiedzą, że ktoś z nich jest zły. A to są tylko 3 osoby. 2 nawet. Nawigator wybrał, a ktoś inny obiecuje, że podał mu dobrą kartę. No to ktoś z nich kłamie. No ale z 3 osób, tak? Bo nawigator wybiera, a 2 osoby, ale mówię o tym, że tak, ale jak w scenariuszu, gdzie pierwszy oficer mówi, że dał dobrą kartę, to 2 osoby mamy teraz, że ktoś z nich na 100% kłamie, ktoś na pewno nie. To ma na myśli po prostu. I to akurat są poszlaki, bo narzekałem wcześniej, że to jest za mało poszlak, no to jest jakaś poszlaka, to przyznam. Ale jest z kolei taka zbyt mocna. I jeszcze jest jeden problem, że w tej grze ja po prostu modliłem się, żeby tak najrzadziej wychodziło, bo w tej grze są właśnie te efekty tych kart i tam jest coś takiego, że się kultyści nowi pojawiają. Bo celem kultystów jest wpłynięcie w Krakena. Jest taki ludzik Krakena na planszy, mamy w niego wpłynąć, albo w jego macki. Czy też i też naprawdę... Znaczy mają być złożeni też w ofierze Krakenowi, to też wtedy wygrywają. Jak ktoś ich wyrzuci za burtę, żeby nakarmić Krakena. Bo jest taka opcja właśnie, bo chodzi o to, że jak wpływamy w Krakena, to musimy kogoś wyrzucić za burtę. Tak, i nie może to być kultysta. Musimy wyrzucić lidera kultystów, wtedy wygrywają kultyści. Tylko kultyści nie wiedzą, kto jest kim. Wydaje mi się, że król kultystów wie, kto jest kultystą, ale na pewno kultysta nie wie, kto jest królem. I przez to jest trudne. I właśnie są karty, że dochodzą nowi członkowie kultu w trakcie gry. Czyli w trakcie gry pirat się może zmienić w kultystę. Albo żeglarz się może zmienić w kultystę.
Aha. Ale czemu mi się to nie podoba? Bo to samo w sobie jest okej. A nie podoba mi się to dlatego, że to jest to, czego najbardziej lubię w tych grach. Czyli ten etap zamykania oczu, że a nuż to się poruszy, a nuż to się otworzy oczy. Aha. Wtedy co nie trzeba. I tutaj to mamy w połowie partii. I to parę razy. Dodatkowo, poza początkiem. I mało Oj tego, tak, jest no jeszcze to gorsze. w Insiderze wiele razy resetowaliśmy, że tak powiem, partię, ale to jest na początku, to nie ma problemu. No, Ale tu w środku dokładnie. partii, no to może być problem. I w środku partii parokrotnie i jest jeszcze gorzej. Bo tam jest coś takiego, że to król namaszcza kultystę. Co za tym idzie, musimy stać od stołu, musimy się pójść gdzie jest więcej przestrzeni, ustawić się w kółku, wystawić ręce do przodu i ten król ma dotknąć odpowiedniej ręki czy tam Okej. ramienia. I Czyli chodzi o ona to, dalej że za każdym... nie wie, to kto jest po królem. pierwsze łatwo... To nie o to chodzi, Zepsuć. to jest pół biedy. Łatwo zepsuć. Chodzi mi o fizyczność, dosłowną fizyczność. Rozumiem. Chodzi mi o to, że łatwo usłyszeć, kto się poruszył. Ja tego nie cierpiałem zawsze w mafii, bo to w sumie były najbardziej wartościowe poszlaki. Ale to nie o to chodzi w grze, nie? I mało tego, u nas za każdym razem praktycznie 3 osoby się były dotknięte. Naprawdę. I to jest całkowicie bez sensu. Ale jak, myślały, że po prostu ich dotknął? Tak. Bo ktoś kogoś tam coś poruszył, przez Trącił. przypadek do Aha. ramię, trąci, no i po prostu 3 osoby już mamy zakięte oczy. Więc jesteśmy wyczuleni na każdy dotyk. Czy to muśnięcie to było dotknięcie, czy To po mnie prostu się chwycił za poruszył? tyłek, kurde. No i to właśnie, to też wiadomo, że jak są grają ludzie, którzy się mniej znają, czy coś, to takie dotykanie się nawet po dłoniach, to może być trochę niekomfortowe dla niektórych. Ale No, tak. Dlatego no dla mnie duże rozczarowanie. Znaczy, czułem, że to będzie trochę trochę za duże jak na tego rodzaju grę, bo widziałem jak to było na Kickstarterze i patrzę, nie, wygląda na zbyt skomplikowane i zbyt długie jak na Social Deduction, jak na mój gust. Ale jak miałem okazję zagrać, no to zagrałem i tam podziękowałem dla Hardcora. Nie wiem, czy on słucha DPS-u, ale no, jakby słuchał, to miło było mi zagrać, ale mi się nie spodobało. Okej. No dobrze, no to co teraz wrzucimy? Coś jeszcze chcesz podsumować tą grę, czy... Nie, możemy iść dalej. No ciekaw jestem kolejnego naszego Spiel des Jahres, który my z Piotrkiem tutaj nawet w niego nie grając skrytykowaliśmy i to nie jest gra żadna nad stołem, tylko taka ulepszona wersja gry w wojny, tak przynajmniej mówią, Challengers, tegoroczny zdobywca zaawansowanej gry roku. No to tak, czemu w ogóle w to zagrałem? Bo nie jestem za bardzo świadomy tego, co zdobywa nagrody. Zagrałem to dlatego, że mamy rozmowę grupową dotyczącą planszówek innych niż 18. No i tam widzę, że w coś grali. No bo ja tam czasem gram, ale raczej rzadziej niż częściej. I tam widzę, że coś debatują o jakiejś grze, w którą grali. I że niesamowity kasztan, że coś takiego to po prostu, że coś tak złego to nie grali. No i Ksenir pisze, że aż zagrał na BGA, żeby sprawdzić, co jest tak złe, no i tak, jest tak złe. I wtedy myślę, no dobra, brzmi srogo. Jest na BGA, tam czas rozgrywki na 20 minut, proste zasady. No dobra, sprawdzę tego kasztana. No i gram. I no nie jest aż tak tragiczny, ale faktycznie tutaj... No ale byłeś przygotowany. To też miało psychologiczne podłoże. Nie jest aż tak tragiczne, ale też nie jest dobre i na pewno jest za długie. Że kurczę, to trwa tam 7 pojedynków się robi, zaraz dojdę do zasad. 7 pojedynków się robi, a ja tak czuję, że 4-5 i to już byłoby okej. Że ta gra powinna trwać 10 minut, a nie 20. Na BGA. No ale z jakiegoś powodu zagrałem ponownie. Potem poszedłem na BGG, chyba po to, żeby poszukać jakiegoś hejtu na tę grę tam na forum, żeby sobie poczytać jakieś afery. A trafiłem na jakieś tier listy kart i to dało mi do myślenia, że coś tu jest. No i dobra, to teraz przejdźmy do zasad. Gra polega na tym, że dobieramy sobie jedną albo 2 karty z kilku kart, znaczy dobieramy kilka kart, spośród nich wybieramy jedną albo 2 do swojej talii. I potem jak wybraliśmy karty, możemy odrzucić ile chcemy kart z talii. I potem dochodzi do tej fazy meczu, czy tej słynnej wojny. Po prostu gramy z kimś. Jest rozpiska, z kim gramy. Generalnie gramy porówno z każdym w miarę możliwości.
No i tam nie mamy decyzji generalnie. Wystawiamy kartę, bo to tak jak w wojnie. Wyższa karta bije niższą. Ale uwaga, po pierwsze niektóre karty oferują decyzję. I tak Mają jakieś umiejki, tak? Tak, ja ich trochę nie lubię, bo wydłużają grę. Ale tak, że na przykład możemy sobie popatrzeć na wszystkie karty i dać jedną na sam spód. Wielu prosów to uważa za najmocniejsza karta w grze. Albo możemy popatrzeć na 3 wieczne karty i je ułożyć w innej kolejności. No i teraz zasadnicza rzecz, jeśli chodzi o tę grę. Grą nie jest faza meczu, tylko faza układania talii. Faza meczu to jest jak to się określa, to jest auto-battler. Jest taki rodzaj gier komputerowych, że sobie tam tworzymy zespół, ale potem to jak ten zespół się zachowuje, to już w ogóle jest poza naszą kontrolą. Taki football manager. Tak, i Ciuniek gra do niej właśnie fajnie to porówna do menadżera sportowego. Ty sobie tworzysz zespół, a to jak oni grają, to już nie twoja sprawa. Znaczy, nie możesz nagle kazać komuś strzelić gola tak, nie? I to jest dokładnie tym, że trzeba to zrozumieć. Nie chodzi o to, żebyśmy w trakcie meczu podejmowali decyzje. Są karty, które to umożliwiają, ale to nie w tym jest gra. Gra jest w przygotowywaniu talii. I tam jeden właśnie z tamtego grona, to w ogóle on rozegrał jeden mecz i rzucił swoją talią na stół i powiedział, że on w to już nie gra. No bo takie można mieć, taką mieć opinię po tej grze, jak myśli, że gra jest w meczu. A gra jest w budowaniu talii. I tak, mamy różnorodne karty. Tam jest chyba 7 może zestawów, z którego gra 6 w danej rozgrywce. I chodzi o to, że to ma dwa aspekty, które mi się spodobały ostatecznie. Jest aspekt uczenia się tych kart. Uczenia się, z czym się kombią. W co warto iść, zależnie od tego, jakie sety są w danej rozgrywce. Albo inaczej, jaki jest odrzucony. I też fakt, że to dobranie tych kart to jest push your luck. Bo chodzi o to, że mamy prawo raz dobrać ponownie. Czyli ciągniemy 5 kart i możemy z nich wybrać 2. No to mogę wybrać 2, albo mogę wybrać 1, albo mogę wybrać 0 i potem to, ile mi zostało na ręce, odrzucam i znów dociągam. Mam prawo raz na turę to zrobić. I jest pytanie, czy zachowuję te 2, które widzę już teraz i są powiedzmy ok, czy liczę na coś lepszego. A ja lubię push your luck. Push your luck to też jest taka inherentnie ekscytująca mechanika. To jest taki element hazardowy, no po prostu, jaki znamy gdzieś tam z kasyna. I jak się zaczynamy uczyć tych kart, jak zobaczymy sobie filmiki z tier listą, jak zobaczymy sobie wpisy tych prosów w cudzysłowie tej gry, jak oni oceniają te wszystkie karty. A czego w cudzysłowie mówisz? No bo to nie, bo nikt na to nie zarabia, to są ludzie, którzy sobie uchwalają. Ale są ludzie, którzy rzeczywiście w to łupią tak, po 1000 partii, tak? Tak. Jest taki Smiley Andrew, który jest w topie tego rankingu na BGA właściwie non-stop. To tak, to pod względem to prosi faktycznie. No. Czyli jest to zaawansowanie, czyli jest to rzeczywiście bardziej zaawansowana gra niż się wydaje. Absolutnie. To jest to samo co poker. W tym sensie, że w pokerze jest element losowy, czasem musisz przegrać dane rozdanie, ale uczy się kontrolować, zarządzać ryzykiem. I to jest dokładnie to samo tutaj. I mało tego, tu też jest metagra. Tu na przykład są karty, które są po prostu lepem na ludzi, że zawsze je wezmą, to nie idziesz w te karty, bo i tak je podbiorą. Bo właśnie o co chodzi? To jest mega ważne. To jest mechanika ławki. To zagrywamy karty w tym meczu i ona trafia na ławkę. I mamy 6 miejsc na ławce. Tak. I w momencie jak dochodzi 7 karta na ławkę, to przegrywamy. I to jest najczęściej w ten sposób się przegrywa rozgrywkę. Nie? A drugie to takie, że nam braknie kart w deku. Więc chcemy mieć dużo kart, ale chcemy mieć nie więcej niż 6 wzorów, bo chodzi o to, że jak są duplikaty, to one idą na to samo miejsce na ławce. Więc najważniejsze w tej grze jest to, żeby zdobywać duplikaty. Generalnie 2 słabsze karty są lepsze od jednej mocniejszej. W większości przypadków. W sensie mówię o kartach tej samej klasy. I w tym jest właśnie gra. Powiedzmy, mam 1 piątkę na ręce, chciałbym doszukać się drugiej, ale kurczę, nie widzę jej, ale widzę 2 trójki. To zaryzykować, szukać dalej, czy wziąć te 2 trójki? I właśnie uczymy się tym zarządzać. I jak ja gram na BGA w tym takim trybie, najchętniej gram, co widać inne stoły, więc wiem, co inni biorą. Wiem, co jest otwarte, wiem, co można iść. I to na tym właśnie polega ta gra.
To wciągnęła cię ta gra. No właśnie, i ja wpadłem w ogóle w ciąg grania w to. Miałem dni, gdzie grałem po kilkanaście partii, ale jednak trwają po 20 parę minut. I szybko doszedłem do dobrego poziomu, że praktycznie zawsze byłem w finale. Powiedzmy 2 na 3 partie byłem w finale. Byłem raz nawet doszedłem do chyba 30 miejsca na PGA. Ale chodzi o to, że właśnie, że była ta krzywa uczenia się taka satysfakcjonująca, że faktycznie z każdą grą widzę coraz więcej. Naprawdę, z każdą partią widzę coraz więcej. I wiele po prostu no widzę, że nie mam startu do mnie. Mówię o tym takim, bo ja tam grałem nie w tym trybie areny, tylko takim zwykłym, więc tam te prosy chyba się głównie na arenie. Ale potem już opanowałem dobre zrozumienie tych kart i ich zależności. I teraz znów losowość bierze górę. W sensie nauczyłem się panować nad losowością, ale teraz jak gram z ludźmi na podobnym poziomie, to znów losowość robi górę. Tak. wynik. Jak już wszyscy więcej jesteśmy kumaci, to ten, komu lepiej podejdzie, rozumiem. Lepiej sobie poradzi. Ale no, są narzędzia, żeby to kontrolować. Jest właśnie push your luck. Są te całe zagrywki, że na przykład pomarańczowe karty mają w sobie takie, które umożliwiają opróżnianie ławki. Czyli wyrzucam kartę, jak ona wychodzi, to po prostu mogę wyrzucić kartę z ławki. Czyli ona pozwala bardziej pompować nam deck. I jak pomarańczowa talia nie jest w grze, to z kolei możemy wziąć takiego gościa z czerwonej talii, który mówi, że jak on wychodzi, to przeciwnik po prostu dobiera dostępną kartę na wierzch swojej talii. Czyli jest większa szansa, że mu zasyfimy ławkę. I to są takie zagrania. Albo jak nie ma czerwonej talii w grze, to nie idziemy w stajennego, czyli to jest taka karta, która dostaje +1 za każdą inną kartę o wartości, znaczy za każdą kartę o wartości 3 na naszej ławce, bo w czerwonej talii jest więcej kart trójek niż w innych taliach. I jak kogoś kręci takie uczenie się mety, uczenie się kart, zgłębianie gry, to bardzo polecam. Tylko od razu powiem, że ja w to nie mam ochoty zagrać nigdy na żywo. Z 2 powodów. Okay. Po pierwsze, myślę, że to jest za dużo tasowania. Bo trzeba co rozgrywkę tasować, a jak dojdziemy do finału, to mamy 8 rozgrywek. Mnie to trochę wnerwia. Choć teraz z drugiej strony mamy deki po 5 kart. No, po kilkanaście kart. A druga rzecz, po prostu, no, myślę, że każdego bym rozpykał. Każdego nuba, no bo on nie wiedziałby w ogóle, nie znałby w ogóle kart, no to tylko to by mi wystarczyło do wygranej, nie? Wiem, w co warto iść i wiem, co może wyjść potem, a inni nie wiedzą. Ale rozegrałem prawie 200 partii. O kurczę. Na tym BGA. No. I nasyciłeś się. To jest tak, ale to jest w topie, jeśli chodzi o partii moich gier w ciągu ostatnich kilku lat. Tak, trzeba się cofnąć parę lat, żeby Netrunner to przegonił. Więc no tylko, że to jest bardzo krótkie i gram przez sieć, to jest bardzo łatwo sobie nabić partię. To nie jest żadne osiągnięcie. Ale naprawdę no chwyciło mnie. Choć wiem, że to nie jest wybitna gra. Podniosłem ocenę do 7 i tam się zatrzyma na tej 7. Tylko ty mówisz, że 7 to już jest bardzo dobry wynik u ciebie na znaczy skali 8 to jest bardzo dobry. 7 to jest dobry. Okej. W skali BGG, tak. I dla mnie to jest taka szóstka tak naprawdę. Ale sobie myślę, kurde, tyle w to gram i mam obsesję, że myślę o tej grze. No to zasługuje na 7. Teraz ma wyjść taki dodatek niezależny. Widziałem ciekawe karty są już. Karty, którymi chcemy, żeby ta postać przegrała, nie zdobyła flagi, bo wtedy ma jakiś efekt się odpala i tak dalej. Ale dochodzi też coś takiego jak trener. Że mamy trenera, który daje nam taką pasywną umiejętność na dany mecz. Znaczy w każdym meczu ma jakąś umiejętność. No myślę, że zrobi się trochę z tego... No. Podejdzie wieczną kartę, bo coś takiego. I nie wiem, czy to trochę nie zabije czystości tej gry. O, widzisz. Myślałem, że właśnie zrobi się z tego taki dominion, który właśnie będzie żył dzięki kolejnym dodatkom, kolejnym urozmaiceniom. Znaczy pewnie tak, ale no na 100% trenerzy równi i znaczy nie będą równi.
I się trochę obawiam, jak to będzie. No wczesne opinie, takie które widziałem w internecie, są raczej pozytywne. Mhm. No i tak możemy przejść, bo tam Piotrek pytał... Zestawienie z Dominionem, ale to z tego, co mówisz, to chyba Tak. nijak się ma do Dominiona. No właśnie, tak zacząłem się, czym akurat Dominion? Ale technicznie to też jest deck building, no to może na tej zasadzie. Mhm. No tak, to w Dominionie nie ma tego pusherlocka, ani w innych deck buildingach, które znam. Mhm. Bo akurat właśnie za Dominionem nie przepadam. Znaczy lubię i szanuję, bo to jest jedna z najbardziej innowacyjnych gier i wpływowych gier tam ostatnich 20 lat. Ale tam brakuje... Znaczy, jak gram na żywo, to mi wkurza, to jest non-stop tasowanie. To jest gra w tasowanie dla mnie. A z kolei jak gram w aplikacji, to mnie zawsze bardziej chwytał Ascension. Ale to, co do mnie na przykład mnie nie kręci, to jest to, że zagrywam akcję, żeby zagrać akcję, która daje mi akcję, która daje mi akcję, która daje mi akcję. Tak. No nie czuję tego. Takiego To dla mnie no. po prostu, to jest takie mechaniczne bezosobowe. A w Challengerze czuję ten pusher lag. Znaczy ten pusher lag i to jest zupełnie inny rodzaj emocji. Znaczy to są emocje, a w Dominionie nie ma emocji. Dla mnie. Mhm. Rozumiem. Ale lubię Dominion, żeby nie było. Tylko właśnie chętniej zagram w elektroniczną wersję niż na żywo. I poza tym Dominion jest taką już pełnoprawną grą, a tutaj tak sobie zapisałem, że Challenger to jest skrajna losowość i niesprawiedliwość, którą z kolejnymi partiami uczymy się kontrolować. I to jest w sposób dla mnie fajne. Mhm. Taki motyw okiełznywania losowości. Tak. No widzisz, no to dużo ciekawych rzeczy powiedziałeś o tej grze i troszkę mi to poprawiło ten wizerunek właśnie zaawansowanej gry roku. Jednak jest ten motyw zaawansowania, że trzeba jednak w tą grę wejść. Nie no, reguły są proste. Ale żeby grać kompetentnie, trzeba ją ograć. Mhm. Trzeba zagrać tam kilkadziesiąt razy, żeby już kumać karty, jakie są i jak współdziałają. W sensie, że nie zobaczysz po pierwszych 2 partiach, co ta gra może robić, nie? Że musisz po prostu w nią wejść głębiej. No tak, w sumie tak. No będziesz miał wrażenie, że po prostu grasz w jakiegoś gniota losowego. Mhm. Tylko najważniejsze, pamiętajcie, żeby chodzi o budowanie talii, nie chodzi o mecze. Wtedy będzie na pewno mniejszy zawód. No dobrze. Tak, na kolejną grą z zupełnie innej już półki to będą Dylematy Króla. Dużo też... Teraz będą 2 gry wymagające roleplayu, żeby działały, ale później... będące po przeciwnych stronach spektrum, jeśli chodzi o złożoność mechaniczną. No ja mam wrażenie, że właśnie Dylematy Króla to jest taka odpowiedź nowoczesna na tą właśnie następną naszą grą, kiedy wymyślili ludzie Legacy i nie musimy już grać 15 godzin w jedną rozgrywkę, tylko właśnie sobie ją dzielimy na scenariusze, tak jak w Dylematy Króla. Nie grałem w Dylematy Króla, no tutaj właśnie Pawła ekipa dużo ogrywała. Zawiedli się z tego, co z nimi rozmawiałem. Już nie wiem, czy w końcu zmęczyli, do końca doszli, czy nie, ale po iluś tam partiach już ich ta gra zmęczyła po prostu. Nie wiem, jak u Ciebie tam było z doświadczeniem. Ja dużo nie grałem, właśnie chcę ogólnie opowiedzieć, jak to było. Mhm. To tak, to jest gra, gdzie generalnie wcielamy się w jakichś tam doradców króla. I mechanicznie ona jest bardzo prosta, generalnie po prostu tam odkrywamy kartę i mamy głosować nad czymś. Właściwie każda karta to jest jakieś głosowanie i wynik tego głosowania wpływa na kolejne karty, jakie nam mogą dojść do tej takiej wspólnej talii tych wydarzeń. Wpływa na to, jakie są tam parametry królestwa, czyli tam jak jest bogate, jaką ma siłę militarną i tak dalej. No i tak gramy, dopóki któryś parametr I każdy troszkę ciągnie w swoją stronę, tak? No tak. I chodzi o to, że te właśnie jak dochodzą te karty, to tam są nowe jakieś ścieżki fabularne. Mhm. To mamy taką główną fabułę, mamy też takie fabuły poboczne i to tam potem sobie rozwijamy. Możemy, zależnie od tego jak zagłosujemy, to robimy jedno albo drugie. I to tak trochę żyje. Mhm. I my mieliśmy 2 sesje, takie dłuższe i za pierwszym razem to gramy, otwieram kopertę 01. No i tam pierwsze zdarzenie, że po prostu jesteśmy w tej sali tronowej i wbiega jakaś kobieta, coś tam krzyczy do nas i w ogóle nie wiem, kto to jest, co to ma być, nie? No tak gramy, jak tak trochę dziwnie się. Właśnie jest zawsze takie poczucie trochę zawodu.
No rozegraliśmy chyba dwie partie i się mówiliśmy na dzień później, że gramy, że dalej gramy. I potem tak przeglądam sobie komponenty. No i patrzę, że jest koperta 0-0. Oczywiście. Tak, i potem zobaczyłem na BGG, w instrukcji, że trzeba 0-0, zapytałem na BGG, co robić. Tam było parę sensownych porad, ale uznałem, że tylko dwa posiedzenia rozegraliśmy, to możemy je odpuścić, powkładając potem karty do kopert. Tam nic nie naklejaliśmy, nic nie pisaliśmy, bo na wypadek jakby nam nie siadło, żeby mu sprzedać. I po prostu zagraliśmy od nowa i grając od 0-0 jest znacznie lepiej. Bo przynajmniej już jest taki jest ten ciąg, że tam jest król, coś tam, chyba zacząć od tego, że król jest jak podupada na zdrowiu, albo coś takiego, że umarł, że jest nowy król. Ma taki sens, a nie, że wbiega jakaś losowa osoba i coś krzyczy. No tak. Trochę jak u Hitchcocka się zaczęło. I zagraliśmy chyba 4 partie. Mhm. No i potem niestety to jest skład, gdzie nie mieszkamy w tej chwili wszyscy w tym samym mieście i generalnie nie wiem, czy wrócimy do tego. Co mnie boi, bo nam się podobało. Właśnie te 4 partie nam się generalnie bardzo podobały. Kolejne te misje tak jakby wnosiły coś nowego, było coraz ciekawiej. No właśnie dlatego powiedziałem, że to wymaga roleplayu, bo jakby grasz w to mechanicznie, to myślę, że to jest beznadziejna gra. Tam nie ma w ogóle mechaniki. No ja myślę, że właśnie z tego co Paweł opowiadał, to oni tak bardzo właśnie mechanicznie do tego podeszli. No to tak, to musi zawieść wtedy. Ale jak staramy się wczuwać, oj, to moim zdaniem jest to, czuć to królestwo. Okej. Byliśmy na północy gdzieś tam z jakimiś ludami pseudowikińskimi, coś tam właśnie dogadywaliśmy się. Szukamy jakichś artefaktów na pustyni. Potem nas najechali jacyś tam coś tam chcieli nas na naszą ekspedycję, bo jesteśmy ekspedycję na pustynię i generalnie tam mieliśmy do wyboru zapłacić im albo z nimi walczyć i z jakiegoś tam powodu jeden wybór wydawał mi się w pełni moralnie słuszny, a mój brat głosował przeciwko. Byłem zszokowany. Macie jeszcze ukryte cele tam, tak? Każdy ma swoje. A tak, no właśnie. Są te cele, choć są. Raczej nie należy grać tak, żeby w pełni je spełniać. Przecież ważniejsza jest, żeby ta historia się dobrze toczyła. Okej. Właściwie trzeba do tego podejść trochę tak bardziej jak do gry fabularnej. I też warto, żeby było 5 osób, bo dzięki temu jest większa szansa na stronnictwo, że są 2 osoby za, 3 przeciw, że nie ma tej równowagi. Okej. Na pewno nie w 3 osoby, to wszyscy odradzają. Wszyscy fani tej gry. No i jest tu taki klimacik właśnie, że takiego zakłamania, właśnie tak dworskich intryg. Po prostu, tak, odgrywamy dworskie polityczne intrygi. Tam drzemy ryja, że coś tam leży nam na sercu, potem 0 kasy na to damy. I tak dalej. No. To jak jeśli jest grupa, która jest w stanie się wczuć i to odgrywać, to nie wiem, czy to będzie trzymało ten poziom przez tam kilkadziesiąt, znaczy chyba nie tak, 20 partii trzeba rozegrać, ale myślę, że na 10 to spokojnie wystarczy. Czyli to i tak jest dobry wynik. Do tego właśnie, tylko właśnie ja świadomie dobierałem ludzi. Na przykład są osoby, z którymi grałem niektóre gry, że wiem, że im by to w ogóle się nie spodobało. No, rozumiem. Z kolei jest taki jeden współgracz, który wiem, że właśnie, że on będzie lokomotywą naszej grupy, więc jego muszę mieć. Bo on ma takie ciągoty trochę aktorskie i tak dalej. I więc to musi trafić na podatny grunt, ale jak trafi, to może coś z tego wyrosnąć. I jeszcze takim śmiesznym akcentem nam się zakończyła chyba ostatnia partia właśnie, bo generalnie na koniec partii król albo umiera, albo abdykuje. I tam ciągle tam kolejnych królów mamy i jak to jest... Chyba mocno zespoilerowałeś teraz. Nie, to jest początek sam. Chyba nie, bo to co partia się zmienia. Nie, to jest w instrukcji powiedziane. Okej. I generalnie chyba jest taki zwyczaj, że jak jest tego samego gracza król, bo tam jest powiedziane, kto desygnuje nowego króla, no to można mu dawać jakieś na przykład imię tam kontynuować, nie? Tak jak był tam we Francji byli Ludwikowie w pewnym momencie. No to jest tam Ludwik I, Ludwik II i mamy takie dynastie się tworzą. Więc jak ktoś czuje ten klimat, to powinno mu się spodobać. I tym, co wpędziło tego króla do grobu, bo to był taki stary król konserwatywny,
bo jego ród był taki, ród, który go wystawił który go wyznaczył, był taki raczej taki właśnie taki konserwatywny. I ten król też na podstawie poprzednich jakichś tam rzeczy, które głosowaliśmy, tak wychodziło, że on jest taki tam według starych zasad i tak dalej. I wyszło nam pod głosowanie sztuka abstrakcyjna. Że czy tam zgadzamy się na to, czy chcemy wyplenić, bo się zaczynają się tworzyć jakieś nowe nurty w sztuce, takie niezrozumiałe dla zwykłych ludzi i o co chodzi w ogóle, jakieś takie kwadraty czy coś, co to ma być. I czy chcemy z tym walczyć, czy nie. No zagłosowaliśmy, że nie i to właśnie sprawia, że ten król abdykował, to było komiczne. No bo pozwoliliśmy tej sztuce żyć. Wydawałoby się, że on będzie chciał. A, pozwoliliście żyć, okej, dobra. Tak. No i to było za dużo. No. Niestety tam jak znacik do tej stabilności dojdzie do jednego końca, to król umiera, do drugiego to abdykuje. Jak ja wtedy doszedłem do tego końca, co abdykuje, nie mogę powiedzieć uczciwie, że go wpędziliśmy do grobu sztuką, ale sprawiliśmy, że już miał dość. Więc to na pewno nie jest gra dla wszystkich. Absolutnie. Ale jak czujecie, że macie taki ciągoty ku ale czujesz, że jest dobrze dopracowana, że nie było jakichś takich, nie wiem, abstrakcyjnych scenariuszy, tak jak, nie wiem, w Martwej Zimie się tam chyba zdarzyło, że pies z karabinem czy coś wylatywał. Nie, tutaj jest w miarę ta losowość tych kopert jakoś tam w miarę sensownie była. Nie, historie przedstawione są okej. Historie są okej. Ale sama mechanika to jest abstrakcyjne. I mniej więcej wiemy, jak zagłosujemy, jaki wskaźnik pójdzie w dół, jaki pójdzie w górę. Nie wiemy o ile. Więc jak będziemy patrzyli na mechanikę, to raczej ta gra tylko straci. No niestety. Trzeba to podejść do tego jak do rusztowania dla RPG. No to może sobie podsumowujemy jeszcze drugi tytuł, właśnie takie odpowiedź na pytanie, dlaczego nie zagrać w RPG, nie? Ale to jeszcze może poruszmy ten drugi tytuł, który masz na liście. No i to już jest dziadek, bo z lat 90. pochodzi. Nazywa się Republic of Rome, tak? Tak, Republic of Rome. To tak. To jest w pewnych kręgach kultowa gra. Miała parę wydań. Generalnie to jest... tak sobie zapisałem. Że dylematy króla to jest minimum reguł, maksimum roleplayu, a Republic of Rome to jest maksimum reguł, maksimum roleplayu. No, jest to gra, w której pełną wersję gra się kilkanaście godzin. Można tam dzielić sobie te epoki. Tak, ale do tego to jeszcze poruszę na sam koniec. Ja co zagrałem raz, Dobra. żeby nie było. Ale myślę, że to już zainteresować słuchaczy. Bo to jest taki trochę kamyczek jak dyplomacji, nie? Taki właśnie, taki rozmach. Tak, tylko że dyplomacja ma bardzo proste reguły. Dość proste. Okay. A to ma po prostu 50 stron instrukcji, i to takiej solidnej. Avalon's Hill tak wydało? Jakoś tak. Tak, no właśnie to pierwotnie tak. I tylko na pocieszenie. Ta gra jest bardzo proceduralna. To po prostu jest tura, która ma 1 milion etapów, ale to wykonujemy po kolei i wystarczy nas na zasady. Tak naprawdę jest taki filmik na YouTubie, takie wprowadzenie do tej gry, trwa 20 parę minut. To niech każdy to oglądnie. Jedna osoba zna zasady i można grać. I my tak graliśmy i było spoko. I wtedy warto zagrać we Wczesną Republikę, ten scenariusz, ten pierwsza z 3 talii. I ty grałeś w taki wariant? Tak. I też myślę, że on jest najlepszy, ale też potem powiem dlaczego. Dobra. I tak, ta gra ocieka klimatem. Mamy wszelkie te stanowiska, jakie były w Rzymie. Mamy konsulów, dyktatora, Pontifexa Maximusa, czyli takiego głównego kapłana, cenzora, który tutaj głównie pełni rolę sędziego. Mamy możliwość zabójstwa, możemy zabić innego, jesteśmy w Senacie, bo my reprezentujemy generalnie takie rody, które mają pod swoją kontrolą senatorów. Nie możemy wysłać jakiegoś senatora, żeby zabił innego. Tylko to jest bardzo ryzykowne. I to jest sytuacja generalnie, jak wpadniemy, to wszystko jest decydowane kostkami. Jak wpadniemy, to po prostu najpewniej idziemy do strzału.
mamy lojalne legiony. Jak pójdziemy, jak jakiś senator poprowadzi legiony do bitwy i bitwa się powiedzie, to część z tych legionów może stać się wobec niego lojalna. Co z kolei, jakby w przyszłości ten senator chciał jakby w przyszłości tenże senator chciał wypowiedzieć wojnę Rzymowi, ogłosić... Ktoś stanął po jego stronie. To ma już zapewnione legiony na start. Potem można oczywiście przekupywać inne. Więc to naprawdę tu jest multum klimatu. Zresztą jak ktoś tam trochę kojarzy historii Rzymu, ja tak po powierzchownie znam. No to w naszej partii też było wyjątkowo, bo mieliśmy senatora o imieniu Juliusz, który miał najwięcej wpływu i mianowaliśmy go dyktatorem, bo trzeba było ratować republikę. No to jakby jak jest Juliusz, który jest dyktatorem i ma najwięcej wpływu, to brzmi źle dla republiki. Chodzi o to, że Juliusz Cezar zakończy republikę de facto. I się ogłosił dyktatorem dożywotnim. Tylko tutaj z tego, co mówisz, wejdę ci w słowo, to gracze już tworzą te historie, a nie tak jak w King's Dilemma, że jest taki paragraf, nie? Dobrze to rozumiem? Tak, są tu wydarzenia. Są tu wydarzenia i bitwy, na przykład wojny punickie czy coś. To wychodzi po prostu losowo i to nam odpada historii. Potem jak się gra te scenariusze, to później się to można walczyć, jakieś prowincje podbijać i tak dalej. Ale generalnie, znaczy, to jest tak, że ten Rzym w tej grze jest takim organizmem i my wszyscy staramy się jakoś tam na niego wpływać. Trochę jak w John Company, firma. Tak, a potem jeszcze powiem coś o John Company, bo generalnie to jest jedna z głównych inspiracji John Company. O widzisz, no. I dlatego kupujemy wojska, kupujemy floty, coś tam zbieramy podatki i tak dalej, i tak dalej. I sercem gry jest faza forum, kiedy główny konsul, to jest taki troszkę zgrzyt, bo jest dwóch konsulów, ale jeden jest tam konsulem rzymskim, a drugi jest konsulem jakimś tam polowym. I generalnie konsulowie, no, o to chodziło, że jak tam obalili monarchię w Rzymie, to właśnie wymyślili, żeby być dwóch konsulów, żeby nie było władzy w rękach jednej osoby. Okay. I chyba idea była taka, że mamy być na równych prawach. I dopiero jak jest jakiś taki czas wojny, czy coś takiego, że trzeba być sprawniejszym, to wtedy można mianować dyktatora, ale idea była taka, że dyktator jest tam na krótki czas, tam pół roku najwyżej i potem musi się zrzec i wracamy do konsuli. No tak to funkcjonowało. Generalnie. I co to a tutaj jest jeden konsul, który jest jakby tym głównym graczem, a ten drugi to w sumie nie ma w ogóle tych benefitów z bycia konsulem. Okay. W sensie ma jakieś tam punkty wpływu dostaje, ale chodzi o to, że tutaj konsul może proponować ustawy, nad którymi głosujemy. I tylko ten główny konsul może to robić. Więc to mi trochę zgrzyta tak klimatycznie. Ale zarzuca się, jak graliśmy, że musieliśmy mianować dyktatora, bo było za dużo wojen, a dyktator po prostu jest mocniejszy do walki. I to byłoby dla nich fajnie klimatyczne, jak dotychczas były dwie osoby, które mogą przewodzić obradą, a teraz już jest tylko ta jedna. No to bardzo tematyczne, nie? No bo tu też mamy swoje cele, ale przede wszystkim musimy utrzymać ten Rzym. Naszym celem jest chyba po prostu posiadanie najbardziej wpływowych senatorów. I tu jest coś takiego, że jak mamy tam 21 wpływu bodajże, to możemy już próbować wywołać wojnę domową. A jak mamy 35, to za to wygrywamy. Jakoś tak chyba to szło. Okay. Ale generalnie najpewniej w większości partii, o ile Rzym w ogóle przetrwa, bo jak Rzym przegra, to wszyscy przegrywają. Jakieś najazdy barbarzyńców, takie rzeczy? No albo wojny po prostu. No ale tak, pewnie szczególnie w tej później republice pewnie są najazdy. Podejrzewam. No, ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że pewnie większość partii polega na tym, że nie ma tego jednego zwycięstwa takiego natychmiastowego, tylko dogrywają tam do końca, aż się karty skończą i patrzymy, kto nam spełnia warunki najbardziej. I tak, pierwsza obawa z tą grą, bo słyszałem już wcześniej, że to jest problem tej gry, bo jak każdego semi-koopa, że ktoś komu nie idzie po prostu uwali, że będzie to gdzieś nic nie będzie robił na rzecz Rzymu. Okay.
I u nas to w ogóle nie wystąpiło, bo po prostu my się wczuliśmy w klimat. Naprawdę, byłem senatorem rzymskim i czułem się jak senator. Siedziałem w Senacie, tam nie byłem najważniejszy, ale nie było dla mnie oczywiste, że jak jest jakaś wojna, to coś tam wyślemy, jakieś wojsko. Szczególnie, że raz wysłaliśmy głównego senatora jednego z graczy. Sam chciał, domagał się, żeby go wysłać. Dajcie mi ten tytuł i pojadę tam walczyć. No, i To zginął. daliśmy mu tytuł. Wysłaliśmy go z 10 legionami. Nie, wysłaliśmy go z tyloma legionami, żeby właśnie ta walka trwała, ale nie mógł wrócić, bo ciągle ta walka trwała. I potem miał minimalne wpływy w Senacie, bo jego najlepszy senator był poza Rzymem. No. I tylko błagał, żeby go przywołać z powrotem. O kurde, fajny motyw. I tu jest też motyw taki najbardziej dziki, że możemy proponować dowolne prawa. Po prostu dowolne. Możemy ogłosić, i podam przykład, że jeden współgracz miał jakieś przegięte karty, wylosował, że zarabia tam ileś tam kasy za każdą flotę, którą kupimy. I akurat była wojna morska, znaczy bitwa morska, znaczy taka wojna, każda wojna wymaga legionów, ale najpierw trzeba jeszcze wysłać statki, żeby je przetransportować i tak dalej. I związać walką statki cudze. No to musieliśmy chyba kupić nawet ze 20 tych okrętów. Coś, co temu graczowi dawało kilkadziesiąt kasy, a to jest dużo. Bo kasę można też dopłacać do głosowań, żeby brakujące głosy można kasą kupować. Przekupywać senatorów. Tak? I generalnie no tak, no bo generalnie sumujemy sobie wpływy naszych senatorów. Mhm. To jest ile mamy głosów i potem, żeby kasę dorzucić, żeby mieć więcej. I jak głosujemy po prostu 3-4, chyba każdy mówi, czy jest tak na niej i patrzymy, czy przeszło, czy nie. No i jeden gracz, taki najbardziej kombinujący, to też miał dużo wpływu, on zagłosował, że spoko. I mówi, że teraz możemy zrobić głosowanie, że całą nadwyżkę powyżej 20 kasy oddajemy do skarbca Rzymu. Na chwałę Rzymu. Żeby właśnie uwalić, że niby że zbudowaliśmy te statki, zasililiśmy skarbiec tamtego gracza, ale teraz przeforsujemy ustawę, że ma oddawać kasę. To nie zrobiliśmy tego, bo on jeszcze nie zaszedł nikomu za skórę, to uznaliśmy, że dobra, niech ma. Ale to właśnie jest pełna swoboda. I są też karty weta, można wetować propozycje ustaw. Jest bardzo niejasno w instrukcji powiedziane, że ustawę można ponownie podać pod głosowanie, ale ma być znacząco inna. Chodzi o to, że nie było tak, że głosujemy nad kupnem 10 statków, wetuję. No to dobra, to teraz 11, wetuję. Okay, tylko żeby to był taki, ustaliliśmy, że tak przynajmniej 5 ma być różnicy. Okay. Podejrzewam, że powinno być jeszcze więcej, że 10 przynajmniej. Żeby to było faktycznie różne. Mhm. No, więc to jest ten rdzeń rozgrywki. Tam w ramach tego jest multum procedur, multum rzutów kostką, zero kontroli, no minimalna kontrola. I niech najlepiej zobrazuje tę grę to, że tu jest faza mortality, o którą tam Piotr dopytuje. Tak, że po prostu giną senatorowie od rzutu kostką. Tak? Czy to nie, no, konkretnie to od pociągnięcia żetonu. Mamy woreczek z żetonami i po prostu wyciągamy na początek każdej tury to ciągniemy żeton. Jeśli senator o tym numerku jest w grze, to on po prostu umiera. Więc jak tutaj któryś ze słuchaczy sobie myśli, że że gra 4 godziny w grę, żeby wzmacniać sobie senatora, a potem wyciągamy tego i on umiera i że mu to nie pasuje, to nie jest gra dla niego. No ale nie pasuje, ale w sensie umiera i w sensie gracz odpada w ogóle z gry? Nie, bo zaczynamy z 3 senatorami. Mhm. I generalnie ostatni nam nie może umrzeć. Okej. Jedyny sposób, w jaki ostatni senator może umrzeć, to jeśli wpadnie podczas próby zabójstwa innego. To lepiej nie robić tego ostatnim. Tak. Jeszcze i w ogóle mieliśmy doskonały stół. Bo tam byli ludzie, wiele osób tam coś tam kojarzyło w miarę historii, więc... A w ile osób graliście? W ile osób? W 6. W 6 i w maksa tak jest najlepiej, ale oni mówią, że w 5 też jest spoko. Okej. Bo oni grali trochę więcej. I raz debatę... I tutaj są te umowy z graczami są wiążące. Mhm. Przeciwieństwie do większości gier negocjacyjnych. Mhm. Tu są wiążące, tylko robisz w miarę możliwości. Jak obiecasz komuś, że dasz mu kasę na początku następnej tury i teraz przypadkiem wydasz całą kasę, to nie musisz już.
Ale i chodzi o to, że my tak wspólnie debatowaliśmy nad interpretacją niektórych umów, bo były niejasno sformułowane, jak to rozumieć. I jeden współgracz, właśnie ten taki najbardziej kombinujący, no to on mówi, że technicznie to powiedziałeś, że pomoże, a nie powiedziałeś jak, albo coś takiego, nie? No to wyślemy cię z jednym legionem na bitwę, gdzie musisz przegrać z tym jednym legionem, bo wiadomo, że tam trzeba jest 20. Ale obecnie że cię wyślemy. Ale tam inny gracz, który studiował prawo, jest prawnikiem, to mówi, że on pamięta z prawa rzymskiego, że w Rzymie słowo było równie ważne jak pismo. Że generalnie jak tam dogadywałeś się na gębę, to było w pełni obowiązujące. I że właśnie, że według niego w duchu tego właśnie prawa rzymskiego ta umowa jest pomoc będzie adekwatna. Tym, co powszechnie tak, tym, co powszechnie zrozumiemy, a nie jakim doszukiwaniem się jakiegoś kruczka. Okay. Czy na pewno użyć dobrego słowa, czy nie. Że to właśnie, że to nie byłoby w duchu Rzymian, według niego. Więc to była taka informacja ciekawa. Więc właśnie ta partia ciekawa klimatem. Mi się podobała właśnie. Podobała mi się, bo czułem się jak ten senator. Były wojny, musieliśmy dyktatora mianować. Były dzikie akcje, jak ktoś właśnie obłowił się niesamowicie w kasę. Mój senator jak poszedł do boju, tak rzuciłem kostką w walce, że musiałem ciągnąć 4 żetony na śmierć. Pierwszy nie mój, drugi nie mój, trzeci nie mój, czwarty mój. Ale się okazuje, że jak ostatni, który ściągnie, to jest mój, to nie umiera, tylko idzie do niewoli. Więc potem go wykupiłem. Ale czemu też mi się podobała ta partia? No. Bo nie była za długa. No ile trwała? Z 4-5 godzin? 6? Wydaje mi się, że 4. Dlaczego? Bo po pierwsze graliśmy pierwszą wczesną republikę, która jest najkrótsza, a po drugie Rzym upadł. Dyktator nie wystarczył. I zostało nam do rozegrania chyba 3 tury. I pierwszą turę graliśmy godzinę 20, więc bardzo długo. Ale potem 3 kolejne, to już jakieś 2 godziny rozegraliśmy. No ale tak podsumowując, miałbyś ochotę to powtórzyć, nie? Jakby ktoś się zaproponował, to jak najbardziej... No to powiem tak, po tej partii podobała mi się partia, ale swój egzemplarz wystawiłem na sprzedaż. Poszedł bo sprzedaż. Bo też to posiadałem, tylko nie grałem jeszcze. Nie. Bo po prostu nie czuję, że... Po pierwsze nie chcę się uczyć tych zasad. I nie czuję, że to jest coś, co bym ogrywał. A jest właśnie ten jeden znajomy, który ma swój egzemplarz, to jak coś, to mogę z nim zagrać. No tak, pan Piotr dopytywał, czy w ogóle jest to gra dzisiaj grywalna, nie? Ale z tego, co mówisz, to jak najbardziej wydaje się. Znaczy... Ona mechanicznie jest koszmarna. Ona jest grywalna, jak chcemy się wczuć w klimat. Ale nie, ale ona mechanicznie to jest tak archaiczna, że głowa mała. Że to jest rzut kostką za rzutem kostką i wszystko jest arbitralne. Albo rzut kostką decyduje, albo nasze decyzje takie wredne, coś takie po prostu nad stołem. Nie ma tutaj więcej treści jakby. Jest przedni klimat, ale to wymaga też od stołu, żeby to poczuć. I właśnie czemu Wczesna Republika jest chyba najfajniejsza? Bo jest najwięcej wojen. Tam jest Rzym dojeżdżany. Więc ja powiedziałem wcześniej, że te najazdy barbarzyńców to może w później Republice, ale nie wiem, czy to jest wiem, czy to jest właściwie historycznie i nie wiem jak gra ten deck, więc wycofuję się z tego. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o wojny, to najwięcej jest ich w pierwszej Republice, we wczesnej. I przez to jest to fajne napięcie, moim zdaniem, bo że właśnie pomiędzy naszymi interesami a interesami Rzymu. Że musimy kupować wojsko i tak dalej. Po drugie, nie ma prowincji i nie ma takich innych specjalnych kart, które wchodzą w tych później, więc jest wtedy więcej reguł. I w tej wczesnej Republice gramy bardziej w imieniu Rzymu, a w tych późniejszych już bardziej pod siebie. Z tego, co zrozumiałem, z tego, co mówili. Że tam jest więcej właśnie, żeby zdobyć jakieś prowincje takie de facto prywatne mieć i tak dalej.
I to mi pasuje, właśnie mi pasuje to granie, ten semi-koop, że tam odgrywamy sobie tych senatorów, tam staramy się dojść jak najwięcej wpływu, ale też staramy się uratować nasz kraj. I jest ten licznik, ten taki licznik nad głową, czy kiedy dojdzie 4. wojna. Tam tak są 4 wojny, takie nieopanowane, to się przegrywa. I to podobało mi się. Ale muszę powiedzieć, że Elros, czyli gracz, osoba, która raczej jest wielkim fanem historii, i myślałem, że musi on w to zagrał, ale innym razem grał, nie ze mną. To powiedział, że to jest najgorsze, po prostu najgorsza gra ever i dał jej jedynkę, pierwszą jedynkę na BG, jaką dał. Ale to wynikało też z osobami, z którymi grałem, myślisz, czy... Nie, bo to był ten sam skład. Aha. Inni sobie ci sami co ze mną grali. Tylko on po prostu siedzi, rzuca kostką, nie udało się, siedzi dalej, rzuca kostką, nie udało się. No to, i tak nie starał się bawczyć. Jemu dylematy chyba też się nie spodobały. I podejrzewam, że po prostu on te narracyjne gry trochę mniej mu siadają. Okay. Że myślę, że o to chodzi. No i jest to jedna z inspiracji John Company. Różnica jest taka, że John Company ma sensowną mechanikę. W przeciwieństwie do tego. To po prostu jest to, jako gra działa John Company. A ROR to jest framework, skomplikowany framework pod roleplayowanie, moim zdaniem. I o John Company nie chcę za dużo mówić. Zresztą to jest dość głośna gra, tam dużo ludzi napisali o niej na forum czy gdzieś. Ja grałem kilkanaście razy w pierwszą edycję i to była tam moja osobista gra roku, wtedy co to wyszło. W nowo grałem tylko raz. Część zmian mi się podoba, część trochę mniej, ale za mało grałem, żeby się jakoś wypowiadać o nowej. Za to chcę tylko jeden temat chcę poruszyć. Mianowicie wydarzenia w Indiach. John Company to oczywiście gra, gdzie się wcielamy w kompanię wschodnioindyjską i tam ta kompania to w Indiach właśnie ma te swoje oddziały, z Indii handluje i tak dalej. Więc to jest tam istotne, żeby coś w tych Indiach się działo. I w pierwszej edycji, to jest już takie słynne Cole Werle, czyli autor często wspominał o tym w wywiadach, że tam był limit, że to było jeszcze Sierra Madre Games, czyli wydawnictwo Eklunda, i on tam miał limit gier, że mogą ważyć najwyżej kilogram. Bo do takiej wagi, znaczy najwyżej 0,99 chyba, bo do takiej wagi poczta niemiecka, bo wtedy był w Niemczech, wysyła za 5 euro. I to wymusiło na Kolu wymyślenie mechaniki tych Indii, która będzie miała mało komponentów, żeby wagi nie zwiększyć. I on tam wymyślił bardzo sprytną mechanikę, gdzie mamy te karty tych prowincji. One mają takie ikonki po jednej stronie, 2 wiersze ikonek. W zależności od tego, jaka jest stabilność w Indiach, wybieramy jeden albo drugi. Jeśli dobrze pamiętam. Nie, to rzucamy 2 kostkami, jak jest ta faza wydarzeń w Indii. W zależności od stabilności wybieramy albo najwyższy wynik, albo najniższy. I w zależności od tego, czy ta prowincja jest podbita przez inną prowincję, czy nie, to wybieramy jedną kolumnę ikonek albo drugą. To jest bardzo abstrakcyjne, ale jest też bardzo żywe. Jakby spełnia wszystko, co miało spełniać, tylko jest skomplikowane i abstrakcyjne. I to jest coś, czego ja nigdy nie tłumaczyłem reguły. Po prostu mówiłem, dojdziemy do wydarzeń, to będę mówił na bieżąco, co się dzieje. Tam generalnie patrzymy na numerek na karcie, o tyle pól rusza się słoń, na każdą kartę, na którą nastąpił, to rzucamy kostką, patrzymy, co się dzieje. I to jest bardzo żywe. Może się Trochę zdarzyć, jak że... w Transhumanit. Nie Transhumanit, tylko Boże. Pax... Emancypacja? Emancypacja, tak. Tam też mamy tego słonika, który depcze. Aha, to nie pamiętam. W kartach. No. I tak, i to było bardzo żywe. Mogło zdarzyć, że prowincja się zbuntuje przeciw nam. Mogło zdarzyć, że jakieś imperium nas najedzie, że imperium najedzie prowincję niezależną po prostu i się wzmocni dzięki temu. Te Indie żyły tak, jak powinny żyć. I było minimum komponentów do tego. No i teraz mamy drugą edycję, gdzie pół planszy to jest mapa Indii. Okay. Mamy dosłowną mapę Indii. Oprócz tego jakiś tam dom się stawia, jakieś tam jakieś tam zaciki się ustawia i tak dalej. To jest po prostu dosłowne. I mimo to mechanika jest równie abstrakcyjna tych wydarzeń. Że wszyscy, nawet ci co lubią, ci co są wielkimi fanami John Company, przyznają, że to chwilę zajmie, zanim się te wydarzenia opanuje i pierwsze partie trzeba z nosem w instrukcji to robić.
I po prostu chcę zapytać, dlaczego? Jak już nie ma żadnych ograniczeń, to czemu nie dało się zrobić jakiegoś systemu, który byłby po prostu łatwy w obsłudze? Bardziej jasny elegancki, od razu. okej. No chodzi o to, że jest równie zawalowany, abstrakcyjny jak w pierwszej edycji. Tylko, że jest Gdzie nie było mapy, gdzie nie było większa zasięgu. mapa. No, Że właśnie- wizualnie to wygląda to jest- ciekawiej. No tak, ale mechanicznie jest No. równie skomplikowane. I czemu? W sensie, Mhm. no to jest moim zdaniem rozczarowujące. Właśnie spodziewałem się, że to będzie jedna rzecz, którą się wygładzi w drugiej edycji, bo już będzie się miało pełnię możliwości. I też jeszcze notabene tam Cole słusznie przyznawał, że te ograniczenia materiałowe, wagowe wymuszają na nim ciekawsze mechaniki wymyślania. Właśnie, bo to ograniczenia często zmuszają do kreatywności. No tak, Mhm. no. Dobra artysta No, to to głodny tylko artysta. tyle. Tylko tyle od John Company. Chciałem tam troszkę ponarzekać na mechanikę indie. Ale poza tym to gra dobra. No ja ciekaw było. jestem. Kiedyś możemy się na cały odcinek o John Company chętnie bym posłuchał, bo no to jest gra, którą prawdopodobnie raczej nie zagram ze względu na tych... To jest, tak jak mówiłem na początku, że są gry, które uwielbiam, jeśli chodzi o grę nad stołem, to właśnie takie gry negocjacyjne to są raczej te gry, których ja mocno unikam. Wielogodzinne właśnie tytuły, to- gdzie negocjacje to jest 3/4 gry. To niestety tutaj też większość negocjacji raczej wygląda, przynajmniej w moim doświadczeniu, bardziej jak wymuszenie negocjacji. Na zasadzie po prostu zrób to albo ci nic nie dam. I po prostu tyle, kropka. Że to nie jest powiedziane negocjacja, to po prostu wymuszenie. Bo jesteś zależny No od tak. danej osoby, to musi się tam zgodzić. Znaczy, kurczę, ku czemuś takiemu dążą. To chciałem powiedzieć. Ale no, myślę, że to jest bardzo dobra gra. I to jest właśnie, jak ktoś chce zagrać w Republic of Rome, ale działający, to trzeba w John Company. No dobrze. Jedyną Właśnie, przewagą Rora jest klimat. I zakładam, że więcej osób woli historyczny Rzym niż kompanię indyjską. No właśnie, bo tutaj przechodzimy powoli do gier fabularnych, nie? No bo dużo mówiliśmy właśnie o tym odgrywaniu ról i tak dalej. Zresztą nie tylko w dylematach Króla Republic of Rome, ale też nawet w tym Feed the Kraken też się gdzieś tam pojawiają te role. No i mamy te gry fabularne, które po prostu tak naprawdę no, robią to najlepiej. No, jeśli ktoś szuka możliwości wcielenia się w jakąś postać, rolę, to jest to najlepszy sposób według mnie, ale jednocześnie no, nie są tak popularne jak planszówki. Nie jest tak łatwo znaleźć chętnych do wyjścia z trochę takiej strefy komfortu, takiej intymnej, osobistej i wcielenia się właśnie w jakąś postać. Troszkę to właśnie no, zmusza do takiego aktorstwa, a nie każdy jednak to lubi. Szczególnie jeśli z nowymi ludźmi. No tak, to moim zdaniem właśnie dylematy Króla i Republic of Rome są trochę szkieletem, na którym można właściwie odgrywać rolę. Bez konieczności grania w RPG, bez konieczności mistrza gry czy coś takiego. Natomiast jak chcemy grać już faktycznie w RPG, już te takie prawdziwe, że tak powiem, to warto podrążyć temat, że nie jest tak, że istnieją tylko Warhammer i Neuroshima. Tam, powiedzmy za moich czasów, w sensie jak ja się interesowałem bardziej RPG-ami, Tak. no bo dzisiaj to mam wrażenie, że raczej wszyscy w DDK ciupią. Jak tak czasem ktoś w moim środowisku coś gra, to słyszę, że w DDK. Nie wszyscy, ale takie mam obserwacje, że jak ktoś zaczął grać tak w ostatnich latach, to raczej w DDK. No jest to chyba system bardzo mocno stojący na nogach, nie? No podejrzewam, że dla wielu osób po prostu gra RPG równa się gra DDK. Tak jak dla wielu osób gra karciana równa się Magic. Okay. Bo kulturowo jest najmocniejszy. Ale są też gry takie indyki, takie niezależne, niszowe. Tak, indyki, czyli taki, no, jak to można rozwinąć? Independent, no, czyli... No indie, bo to jest indie, ale chodzi o coś powiedzieć, że jest independent po prostu. Czyli niezależny. Takie, że po prostu ktoś, nie że korporacja to wypuszcza, tylko jakaś grupa osób albo pojedyncza osoba wrzuca PDF-a do sieci za $5.
Tak, i one często I tak, miały za zadanie, tak jak właśnie tutaj ten fiasko, które będziemy omawiać na zadanie, na które będziemy omawiać, wprowadzić cię w grę, żebyś nawet do końca nie wiedział, że ty już grasz w RPG, nie? znaczy one są przeróżne. Mhm. Mogą być mega hardkorowe, mogą być mega przystępne. Ale na pewno jest wśród nich więcej niż takich mainstreamowych gier jednostrzałowych. Czyli takich, że siadamy raz, gramy powiedzmy 3-4 godziny i to jest całość. I chcemy zagrać ponownie, to gramy od nowa. Inny scenariusz albo inną historię tworzymy. Mhm. Podczas gdy takie tradycyjne RPG, to o czym pewnie większość ludzi myśli, to są kampanie, gdzie spotykamy się co regularnie i ciągle kontynuujemy Rozwijamy losy nasze postacie, bohaterów. no bo Tak, ten co roleplay ma to- pewien urok. Mhm. Na przykład Kirasier, ten nasz współgracz szesnastkowy, to on mówił, że miał kampanię chyba Warhammerową, która trwała kilkanaście lat. Albo jak ci umiera postać, jak ci umiera postać po 20 latach, to też pewnie się to jakoś odczuwa. No tak. Inaczej niż jak niż jak w jednostrzałowcu. Ale też te gry często mają minimalną mechanikę. Tylko tyle ile trzeba, żeby grać. Jak na przykład tylko jest mechanika rozwiązywania konfliktów. Mhm. A tak to wszystko opowiadam. One raczej są bardziej narracyjne. Czyli to jest to, co często jak ludzie grają nawet w DDK czy Warhammera, że ignorują dużą część zasad, tylko po prostu sobie opowiadają. Bo jakby grać tak według zasad, szczególnie w Neuroshimie, ten system, jak to się nazywało? Kliki? Nie, tam jak się walczyło, tam był system czegoś, takich czegoś, co trwało sekundę i na przykład strzał z tej broni zajmuje te 2 kliki, a strzał z tej zajmuje 3. Już nie pamiętam, wiem, że tam ludzie narzekali bardzo na ten system. No i potem wyszło po latach, jak kogoś to interesuje, to polecam oglądać sobie vlogi portalu, gdzie Trzewik opowiada o historii portalu. Jak sobie oglądnie te odcinki poświęcone Neuroshimie, to tam on nie wprost przyznaje, że oni w sumie to nigdy nie grali za bardzo. Wymyślali mechanikę, wymyślali klimat bo ta mechanika jest zbyt przygięta, znaczy zbyt skomplikowana, żeby w to grać. Nie, impulsy. O, tam są impulsy. Nie kliki, tylko impulsy. Chyba. O, dobra, nie z tym. No i właśnie w tych indykach raczej, przynajmniej te, które bo ja tam trochę robiłem research, bo właśnie kumpel zaproponował, żeby może zagrać do jakiegoś RPGa. No to szukałem czegoś takiego przystępnego, co żeby zagrać jednostrzała. I raczej są przystępne mechanicznie, raczej są narracyjne. Mhm. Tak. No i dzisiaj powiem o 3 takich grach. Z tym, że grałem tylko w jedną. Okej. No ale licencja poetyka, będę mówić co chcę. Mhm. I najlepiej, jak z tego mojego researchu wypadło fiasko. Czyli gra bez Fiasko mistrza gry. Tak, o właśnie, to jest jeszcze jedna cecha, Mhm. że nierzadko te gry nie mają mistrza gry. I tak, fiasko to jest jednostrzałowiec, gdzie przygotowanie partii, tych stworzenia postaci jest dość krótkie i nie ma mistrza gry. A sama partia, powiedzmy 4-osobowa, to trwa do 3 godzin. I są bardzo proste zasady. Więc brzmi dobrze. W ogóle polecam wpisanie w YouTube'a tam fiasko, Actual Play albo coś takiego. Tak, tam bo ona jest sporo fajne. nagród tam gdzieś, nominacji zgarnęła przynajmniej do Tak. Gamecom w 2010 na przykład. Jest fajne nagranie na YouTube, jak takie osoby, takie ogarnięte aktorzy to robią, ale więc to jest na poziomie. I widać po prostu no jak to może wyglądać. Uprzedzam, że będę mówił o pierwszej edycji, bo niedawno wyszła druga, gdzie nie ma tworzenia postaci, tylko są karty. Że mamy setup już gotowy. Ale przez to jest mniejsza swoboda w tym tworzeniu tych postaci, no ale co szybsze za to. Więc ja tam nie znam szczegółów. Mam pierwszą edycję i mi wystarcza, nie przeszkadza mi to tworzenie postaci. Więc nie interesowałem się drugą. I to jest w tą grałeś, tak? I tak, o co chodzi? Tak, w pierwszą. O co chodzi? Że staramy się stworzyć historię rodem z filmu braci Coen. Ja nie jestem kinomaniakiem, więc mi to mało mówi.
Ale chodzi o taki film, takie tragikomedie No, generalnie. mi tu że- się wpasowuje To może dobrze filmy Guya Ritchiego, czyli Lock, Stock, Two Smoking Barrels, czy no i ogólnie jego kino takie właśnie gangsterskie porachunki, kiedy miał być wszystko prosta, łatwa robota, a coś poszło nie tak bardzo szybko i po prostu jesteśmy po szyję w Tak. G. Tak, chyba często jest wspominany też tam w podręczniku film Way of the Simple Gun też Plan. widziałem. Nie wiem, Bar- nie wiem co to za film, ale to Simple Plan brzmi dokładnie tak jak ta gra. Bo to jest właśnie gra, gdzie jest taki cytat z instrukcji. Mówi o zwyczajnych ludziach z potężnymi ambicjami, ale słabą samokontrolą. I to jest gra, gdzie generalnie typowym bohaterem będzie ktoś taki zwykły człowiek, taki właśnie zwykły człowiek, tam ojciec rodziny, taki pracujący gdzieś w jakimś korpo albo na jakimś bardzo ciekawym stanowisku, który nagle go nachodzi myśl, że musi wziąć sprawy w swoje ręce i że on ma dobry plan, nakłada pończochę na głowę i idzie napaść na bank. Czyli Snatch też właśnie Guya Ritchiego. To jest właśnie ten absurd taki, no. I to jest tak, właśnie taki absurd. I to jest powiedziane w instrukcji, że w sumie staramy się stworzyć scenariusz filmu, ale to też po prostu jest fajna historia się tworzy. No, więc jak ktoś, tak jak ja, nie ma jakichś tam ciągot filmowych, to niech się nie zraża. I tworzymy sobie postaci. Pomiędzy nimi będą jakieś zależności. To jeszcze potem przedstawię na przykładzie. I sama gra to jest seria krótkich scenek, dialogów, takich, co powinien trwać dosłownie minutę. I gra się dzieje na 2 akty. Po pierwszym akcie występuje losowe wydarzenie, które nam krzyżuje plany. I w każdym akcie będziemy mieli po dwie akcje. I jako akcję albo mówimy, kto robi scenkę, jakie 2 osoby się spotykają, albo inni robią scenkę, w którym koniecznie jesteśmy my. Więc no tak średnio możemy powiedzieć, że będziemy uczestniczyć w scence 4 razy na partię. Jeśli jesteśmy ważniejszą postacią, to może więcej, ale przynajmniej 4. I odgrywamy scenkę. I to są chyba rzeczy rodem z podręcznika dla scenarzystów. Ma być kto, gdzie, kiedy, po co. Nie ma być zero bullshitu, po prostu przechodzimy do sedna. Nie robimy scenę, gdzie opisujemy jak tam losy bohatera, jak tam w drodze do sklepu. Znaczy możemy wspomnieć, że coś tam kupiliśmy, ale scenka ma być po prostu, ma być konflikt jaki. Ma być jak ktoś ma czegoś chcieć, albo ma czegoś zażądać, ma coś poprosić. I w miarę jak odgrywamy tę scenkę, to inni gracze po prostu tak wspólnie w sumie bez porozumiewania się kładą jakąś kostkę, białą albo czarną. Jak jest czarna, to się udało, to się nie udało, jak jest biała, to się udało. W zależności od tego, jaka kostka zostanie położona, to musimy tak dokończyć scenkę, żeby było właśnie tak, jak zostało położone. Czyli jak ja tam proszę i kłócę się z kimś, żeby na coś się zgodził i kładą przede mną czarną kostkę, no to mówię, dobra, rozumiem, nie chcesz się zgodzić, okej, ja to szanuję. No i kończymy scenkę i idziemy do następnej. I potem te kostki, one służą temu, że na sam koniec, to w zależności od tego, jakie mamy kostki, to tam rzucamy nimi, potem odejmujemy białe od czarnych i wychodzi, co się stało z naszą postacią. Ale istotne jest to, żeby nie przejmować się swoją postacią. Ona może umrzeć, możliwe, że umrze, to jest prawdopodobne. I trudno, to nie o to chodzi. Celem gry jest zrobienie fajnej historii. I tak. To jeszcze zanim podam jakieś przykłady, to powiem, że jest ogromna szansa, że rozgrywka się powiedzie. Nawet z nowicjuszami. Ja grałem to z osobami, które po prostu właściwie nie do końca wiedziały, co to jest RPG. No, tak jak mówisz, to było spoko. No. Jest bardzo wydaje mi się, wejścia, że dużo rzeczy może pójść nie tak, a to jednak wciąga to ludzi. I to jest bardzo po prostu... No właśnie, i też czytałem w internecie, że ta gra ma jest zaskakująco stabilna. Że rzadko się ludziom nie udają partie. I ja jeszcze tak żartuję, że jak się nie uda partią, to jest fiasko, czyli pasuje. Po prostu mamy fiasko w prawdziwym życiu. Tylko na pewno pomoże, jeśli osoba wprowadzająca
oglądnie sobie Żeby taką nie było przykładową zastojów na czytanie zasad czy coś takiego. albo nie? przeczyta przykładową rozgrywkę, tam w podejściu. Mhm. No i żeby wiedzieć, jak to ma mniej więcej wyglądać. No jak się poczuje też klimat. To za większość. No, a właśnie, bo tutaj generalnie są tak zwane playsety. Playset to jest lista możliwych zależności między graczami, możliwych lokacji, możliwych tam przedmiotów i też. No tak, i tyle. I tam one są w różnych klimatach. Są bardziej na poważnie, mniej na poważnie, są. Może być na Dzikim Zachodzie, może być dzisiaj. Ja najbardziej lubię oczywiście dzisiaj jakiś taki. Taka ruralna, prowincjonalna Ameryka. Bo to jest takie najbardziej filmowe. Po prostu tak kulturowo najłatwiej się odnaleźć. Można sobie sami stworzyć playlist, na przykład, że polskie blokowisko. Jest to dowolność, która pozwala dopasować do grupy po prostu temat. Tak. Jest Co są? strona w internecie, gdzie są chyba wręcz setki do pobrania. Fajnie. Mhm. Przy setki tych playsetów do pobrania. Więc można sobie przeglądać, ściągać. Są też takie oficjalne zbiory. I najlepiej, moim zdaniem, najlepiej jak widzi właśnie taki dramat z takim elementem czarnej komedii właśnie, że takie właśnie, że to jest grotesk, że ta osoba jest, że to wszystko jest takie złe, ale takie groteskowe trochę. Takie, ale żeby jest pułapka, w którą chyba łatwo wpaść, że się odpali głupawka. I że przejdziemy za bardzo w głupawkę. Takie, że zaczniemy robić takie absurdalne rzeczy, absurdalne motywy. I to po prostu wychodzi po prostu komedia i to też się da. No to muszą wszyscy też być świadomi i ale chętni na komediach. Moim zdaniem to gorsze. No to to wychodzi naturalnie. Jeszcze raz na koniec powiem, znaczy zanim podam parę przykładów, że zakończenie partii według oryginalnych zasad moim zdaniem jest za długie. Bo to polega na tym, że mamy przed sobą zebranych ileś tam kostek i po kolei wrzucamy, patrzymy do tabelki, która mówi nam mniej więcej co się stało z naszą postacią, ale potem sami tworzymy, ubieramy to w słowa, w sensie co konkretnie się stało. I po kolei dajemy kostkę na przodek stołu, mówimy jedną rzecz. I tak w kółko. I to jest trochę za długie. Okay. Moim zdaniem lepiej, żeby każdy po kolei powiedział w 2 zdaniach, co się stało z jego postacią i kropka. No to teraz podam parę przykładów. Właśnie też, żeby zobrazować ten system zależności. Bo to jest super. Bo też sednem tej gry są relacje międzyludzkie. To jak oni wchodzą w interakcję. Bo chodzi o to, że pomiędzy każdym graczem, każdą parą graczy siedzących koło siebie kładziemy jedną muszą relację. być jakoś połączeni ze sobą. Bo może być brat, może być współpracownik, może być szef. Może być tam kochanek, takie rzeczy. Tak, ale nie, że wszyscy, tylko sąsiedzi. Czy jak gramy w 4 osoby, to osoby naprzeciwko siebie na początku partii nie mają połączenia. I teraz podam przykład partii 3-osobowej, naszej pierwszej, gdzie moim zdaniem to wybornie zadziałały te relacje. To była partia na playsecie inspirowany Breaking Badem. Czyli generalnie klimat, że tacy zwykli ludzie postanawiają rozkręcić biznes narkotykowy, bo chcą zarobić. I powiem, jakie były postaci. Ja byłem takim, powiedzmy mniej więcej 50-letnim byłym narkomanem, który się strasznie chlubi tą swoją odnalezioną trzeźwością. Wszystkim o tym gada, ale tak naprawdę jedno czymś to, żeby zdobyć towar. Inny gracz po mojej lewej był moim rówieśnikiem, z którym się wcześniej znaliśmy, ale jakoś tam pokłóciliśmy czy coś, czy generalnie raczej teraz mamy chłodne stosunki. Bo też moja postać była taka gapowata. Nie, że miał złe intencje, ten Bobby O'Hara, bo tak się nazywał, ale no taki patałach trochę, taki gapa. Raczej nie można powierzyć czegoś istotnego, bo i tak to spartaczy. I trzecia osoba to był taki młodszy koleś, tak 19-20 lat. I on chyba jakoś znał tamtego mojego rówieśnika. Chemii był jakiś? Chyba przez to, że oni razem gdzieś tam pracowali. No właśnie jakoś tam
a mnie znał, bo ja byłem w stanie jakoś na nim być trochę taką figurą autorytetu. Bo byłem jednak starszy i jakoś tak, jakoś on był trochę pod moją aurą i on coś tam kojarzył, nie? Że ja tam kiedyś miałem jakiś tam kontakt z narkotykami, coś tam i generalnie był motyw taki, że właśnie tamten ten mój rówieśnik rozmawia z tym młodszym znajomym z pracy. Tak właśnie jakoś tam, bo on uznał, że ten młody jest kumaty, że może go wtajemniczyć, że chciałby rozkręcić jakiś biznes, że trzeba coś tam zarobić, tylko że brakuje nam wiedzy, nie? Eksperckiej. No i ten młody mówi, że znam właśnie jego człowieka. No ale dobra, to się spotkajmy, tam przygotowuje spotkanie i on przychodzi ze mną. I ten po prostu, co tu robi Bobby O'Hara, nie? I to była moja ulubiona scena z tych wszystkich partii, bo też to genialnie odegrał ten kumpel. I właśnie chodzi o to, że ja byłem, dla tego młodego byłem trochę znawcę eksperta. Dla tego, że byłem skompromitowany. I on mnie przyprowadził jako tego takiego zaufanego kogoś, kto eksperta przyprowadził na spotkanie, a ten już mnie znał i wiedział, jak jestem patachem, że nie można mi ufać. Ale już był skazany na współpracę ze mną. I to się źle skończyło. Ale powiedz mi jeszcze, jak to wyglądało przed Więc rozgrywką? właśnie to pokazuje, jak takie Ustaliliście, relacje, jak tak, to sobie sobą na interakcje. spokojnie te relacje między sobą. I co? I wylosowaliście jakoś pomysł, czy co? Co było ustalone było przed tak, rozgrywką? Że... No to jest tak, wybieramy playset, rzucamy i potem poprzez rzuty kostką zacieśniamy wybór, jaki mamy wybory. I po setupie między każdą parą graczy ma być właśnie relacja, ma być na środku stołu jakaś lokacja. Kurde, no tak jak o tym mówisz, to wydaje się, że to nie może działać, a działa, no. I kostki nam ograniczają wybór. Ale jakbyśmy chcieli koniecznie zignorować, to możemy. To chodzi o to, żeby stworzyć dobry scenariusz. Jak naprawdę widzimy coś, co mega pasuje, to po prostu bierzemy to i tyle. No i potem najtrudniejszy jest pierwszy moment. Właśnie ta pierwsza scena, nie? Która wprawi w ruch całość. Więc ja tam celowo się zgłaszałem, że ja to wezmę na siebie. Bo jakiś tam właśnie oglądałem sobie nagranie z takiej rozgrywki, więc wiedziałem, co mogę więcej powiedzieć. Ale potem ta historia organicznie się tworzy. To jest fascynujące. I najciekawszy będzie trzeci mój przykład. Że spierdzielisz. I ja byłem taki gapowaty. To było wiadomo, że właśnie, że jak ja wejdę w relację, w końcu się spotkam ponownie z tym moim rówieśnikiem, to że on nie jest zachwycony, ale jeszcze tak dobrze to odegrał. No a potem inny przykład rozgrywki, to graliśmy w scenariusz taki o zespole rockowym i byliśmy takim podstarzałym boys bandem. Coś typu Jonas Brothers, ale już nie jako nastolatkowie będący na topie, tylko bardziej tacy już 30-latkowie, tacy trochę zapomnieni. I generalnie to polegało na tym, że chyba generalnie byliśmy wszyscy członkami tego zespołu, albo członkami, tam była menadżerka, ale w każdym razie wyrzucaliśmy sobie, że kto bardziej się zasłuży, kto bardziej był ojcem sukcesu, kto bardziej zmaścił, że już nie ma tego sukcesu. I to nas właśnie przerodziło w głupawkę. To jest ten przykład głupawki. Tam zaczęliśmy wymyślać w ogóle cytaty z naszych piosenek, takie jak najbardziej kiczowate. I to dobrze się bawiliśmy, ale to już było taka głupawka. No, a pojawiają się tam jakieś czynniki z zewnątrz jeszcze? Że nie wiem, ktoś wpada po prostu i wam na głowę? Nie. Za to trzeci No nie, właśnie... Okay. Znaczy możemy wprowadzać osoby jakieś z zewnątrz, ale rdzeniem rozgrywki to są relacje między nami. Ale jak najbardziej, może być tak, że ktoś odgrywa kogoś innego. Możemy robić scenki, które są retrospekcją. Albo które się dzieją po finale, którego jeszcze nie znamy nawet. Czyli można, tutaj dowolność jest. Tylko trzeba ostrożnie. Myślę, że takie futurospekcje to raczej mogą zaszkodzić. Bo potem sięgać pod nie? Żeby to się spełniło. Trzeci wariant mówisz. No. Ale co znaczy chciałem powiedzieć? Nie chyba chciałem przejść do trzeciego przykładu. I on mi się wydaje, że tam wyszedł scenariusz najbardziej filmowy z tych moich 4 partii. To był playset o nazwie $500,000 w papierowej torebce. I motyw był taki, ja tam jest jak tam wiadomo, takim zwykłym, jak tam no-name'em w średnim wieku, gdzieś tam w małym miasteczku w Ameryce. Chyba sobie jadę gdzieś tam
i zatrzymuję się na parkingu na Odudziu. Patrzę, leży jakaś taka torba, patrzę, to tam mnóstwo kasy. To biorę, nie wiem co robię, biorę to i mówię o tym mojemu przyjacielowi. I mój przyjaciel, no generalnie chce mi pomóc i coś tam właśnie jakoś wspólnie wymyślałem, co ona zrobić z tą kasą, gdzie ją ukryć, w ogóle jak należy postępować. W tle jest oczywiście jakiś tam wątek przekupnego burmistrza, jest wątek jakiejś mafii. Tak jak to nie jest kraj dla starych ludzi trochę. Zostawił i teraz będzie szukał, kto to znalazł. Ale to, co jest najciekawsze, to trochę, ale to, co najciekawsze, to jest ten mój stosunek z tym moim przyjacielem. Bo tam jest ten wątek, jest ten ból, nie pamiętam niestety szczegółów, ale ja jestem z nim skonfliktowany w jakiś sposób. Ten przyjaciel niekoniecznie to wie, ale mówi coś, że on coś tam właśnie z tym burmistrzem ogarnie i on chciał dobrze. Ale to dla mnie jest wyraźny sygnał, że on sam kręci z tym burmistrzem. Ja już padam w taką paranoję. I po prostu potem przed kolejną scenką robię takie ujęcie, bo ma się tam prawo powiedzieć tam parę zdań przed scenką czy coś. No to robię ujęcie, że idę kupić broń. I właśnie w tym moim przyjacielu, który w ogóle nie miał złych intencji wobec mnie, ja się doszukałem kogoś, kto chce pewnie położyć ręce na mojej kasie. No i poszedłem na konfrontację z klamką w ręku. Nie wytłumaczył się, nie zdążył się wytłumaczyć. Więc to na pewno nie tam on grał jakoś na czas. Ja już zacząłem czuć, że chyba ma rację, ale już kurczę, już za bardzo w to wszedłem. I nie pamiętam z końca. Wydaje mi się, że ja najgorzej skończyłem. Że to ja mogłem zginąć nawet. Ale to naprawdę miałem poczucie, że to mógł być scenariusz filmu tego typu właśnie. Że to było dobre. To było takie, że jest ten rozwój tego bohatera. Najpierw się cieszy, a potem zaczyna padać w paranoję. Do tego tam zawsze się pojawiają jakieś takie trochę w pewnym stopniu takie bardziej komediowe elementy, bo zawsze jakaś taka scenka się ułoży, tak coś śmiesznego wypadnie, więc to właśnie był ten taki lekki element groteski. No. I jestem pod wielkim wrażeniem tej gry. Znaczy, dawno nie grałem niestety. Byłem dogadany niedawno, ale nie udało się. Ale no gorąco polecam. To teraz może szybko. I tu też pewnie im więcej gracie, tym ciekawsze scenariusze się tworzą. Tylko 4 osoby lepiej niż w 3. A w 5 nie grałem. Okej. Ale w 3 osoby właśnie miałem tę jedną rozgrywkę Breaking Badową i też było spoko. No, następny tytuł to taki bardzo ciężki, jak zacząłem czytać o czym to jest. To z punktu widzenia ojca od razu taki gdzieś się czarny scenariusz pojawia. Zresztą popularny motyw w wielu filmach o nastolatkach, które gdzieś tam Znaczy ja to umieściłem na tej liście, chodzi o zaginięcie Alice. Umieściłem to tylko dlatego, że tutaj główny myk mi się wydaje interesujący i do tego stopnia, że to kupiłem w ogóle. Ale słyszałem też dobre opinie. Ale nie zagrałem jeszcze. Ale chcę tylko... No znowu brakuje mistrza gry. Chcę o tym, bo tu jest bez mistrza gry jednostrzałowa rozgrywka, ale główny myk jest taki, że nie możemy rozmawiać ze sobą, tylko się porozumiewamy się za pomocą komunikatora internetowego, bo odgrywamy nastolatków. Przez telefony. I to się wydaje bardzo interesujące. Czyli mamy historię zaginięcia koleżanki, opracowujemy jakieś relacje ze sobą, jakie mieliśmy z tą zaginioną, no i próbujemy co? Próbujemy trafić na trop, tak? Tam są jakieś karty, które prowadzą rozgrywkę. Ale właśnie ten motyw tego czatu grupowego, czatów osobistych, emotikonek, to no myślę, że imersja powinna być w tej grze. Ale nie grałem, więc więcej nie powiem. Słuchałem jednego podcastu o tym, nie wiem czy mi to nie zaspoilowali, ale no opinie, wrażenia mieli pozytywne. Ale tu raczej już taki mroczny jest szczerze mówiąc, nie odebrałem tego tak. Klimat, tak? Znaczy jest mroczny, ale nie. Ja tam zakładam, że znaczy, dobra, bo też to jest amerykańskie liceum, nie? High school, to mi się skojarzy
z teen dramami, z takimi rzeczami, takie, to mi się nie kojarzy jako coś mrocznego. To nie jest powiedziane, że ona... Tylko bardziej krzyk, koszmar minionego Znaczy, lata, takiego? Nie, ona myśli po prostu teen dramy jakieś. Takie, że takie jakieś... No takie konflikty między nastolatkami, które na dwóch nie są istotne. Nie mają wielkiego znaczenia, ale bo to jest powiedziane, bo to jest powiedziane, że ona jest uprowadzona? Czy że po prostu zaginęła? Wiesz co, nie, ja tak Bo ja sobie sobie to wyobraziłem, że od razu ona mogła po właśnie prostu wyobraziłem. uciec, bo się Z imprezy nie wrócić, bo no, Więc ja okej. właśnie nie No, jestem, no. znaczy wydaje mi się, że faktycznie to Dlatego mówię, że ja z perspektywy ojca już od razu wybrałem wydaje najbardziej mi się, mroczny że scenariusz faktycznie w głowie. to raczej jest mroczne. Że tak, że ale no nie chcę mówić za bardzo jakie to jest, bo nie wiem. O. No, Ale rozumiem. chcę za to powiedzieć o kolejnej grze w zestawieniu, najbardziej niszowej. Irek próbował znaleźć, nie znalazł. Bo tak, bo skąd o Pytałem niej, nawet ludzi, którzy grają w RPG. skąd o niej w ogóle wiem. Bo ja sobie po prostu słucham takiego jednego podcastu o RPG-ach francuskiego i oni się głównie zajmują takimi niszowymi grami. I to jest po prostu gra chyba nie tyle jednego z nich, co jednego, co czasem z nimi nagrywa. I to jest gra dostępna po prostu w sieci do ściągnięcia, to ma tam PDF kilkanaście stron. I to też gra jednostrzałowe partie. No istnieje po francusku, tam tytuł oryginału to jest, znaczy przetłumaczony tytuł oryginału to jest Północ na zawsze. Ale nie znajdziemy tego Nie. w ten sposób. To trzeba pisać minuit pour toujours. I chodzi o to, Oj. że w ogóle, jeśli go tak technicznie czysto, co tu jest interesującego, że w przeciwieństwie do poprzednich gier, tutaj musimy grać dokładnie w 5 osób i 4 z tych osób to będą mistrzowie gry. De facto. No właśnie, czym to się różni? Bo tam też tak można by powiedzieć, że wszyscy są mistrzami gry i nie ma żadnego, nie? Nie, bo A tu tutaj jest mówisz, że są wszyscy. No. Okej, czym jest ta gra? Jej opis, znaczy klimat, jaki w niej panuje, jest dystopijno-oniryczny. Generalnie żyjemy w dystopii autorytarnej, ale jest ten oniryzm, tam nie do końca wiadomo, co jest rzeczywistością, co nie jest. W tym podręczniku, czy też raczej broszurze, nawet nie ma opisanego za bardzo tego świata. Tam jest jakieś takie no, tak pobieżnie jest powiedziane, że tam ziemia przestała się kręcić, przez co panuje wieczna zima. Najbogaci mieszkają gdzieś tam wysoko, a biedni gdzieś pod ziemią. No taki standardowy dystopijny klimat. Ale on nie jest istotny, bo to nie chodzi o ten świat przedstawiony. Ale potem jest kilka stron plotek. Po prostu nie jest powiedziane wprost co, jak to są plotki, plotka za plotką. I to jest o tyle fajne, że o ile jakość tych plotek jest taka sobie, jest takie, że mewy, które widzisz za oknem, to nie są mewy, tylko roboty. Albo czasem możesz poczuć jakieś tam zobaczyć zaczerwienie na skórze, to musisz uciekać w stronę zimna, bo inaczej się dorwie jakiś pająk. Albo jest jakiś tam lud mieszkający w krainie tam wiecznego zmierzchu, czy coś, który chce porwać nasze dzieci. No, tego rodzaju plotki, takie spiski, jakieś takie rzeczy. I one same w sobie, właśnie powiedziałbym, że większość z nich nie jest jakaś wybitna, ale są o tyle fajnym zabiegiem, że to już nas wprowadza w klimat tej gry, że nie do końca wiemy, co jest prawdą. W tej grze ogólnie większość ludzi jest permanentnie pod wpływem jakichś substancji, żeby bezczelnie znieść ten koszmar tej dystopii. Tam są jakieś takie koszmarne prace się ma, typu jakieś... I pewnie zaciera się trochę świat między twoimi majakami. Nie wiesz, czy jesteś na jawie, czy to jest kolejny halun po prostu. Ale ogólnie ten świat przedstawiony, to jest ważne. Ma być autorytarny. To nie musi być taki wprost totalitaryzm, ale generalnie zwykła jednostka ma być pyłkiem. O to chodzi. I właśnie jeden z tych graczy jest tym pyłkiem, który ma nieszczęście trafienia pod lupę ministerstw. To trochę brzmi jak z Orwella 1984. No to jest oczywista inspiracja.
Orwell to takie różne dystopie i też mocną inspiracją jest Kafka. Szczególnie Zamek, ale też Proces, bo właśnie nie jadący do końca z prawdą, co nie jest. I tak mówię, nie grałem w to i to niekoniecznie jest gra, w którą chcę się zagrać. Ale słuchałem 2 odcinków tego podcastu o tej grze, gdzie oni mówią o swoich wrażeniach. Bardzo, bardzo sensownie tam debatują i tak dalej. I wypisałem nawet parę cytatów na koniec. I myślę, że sam motyw jest bardzo interesujący, więc chcę go po prostu przedstawić, bo może to kogoś zainteresuje, żeby zobaczyć, jak dziwne mogą być RPG. No bo mamy jakieś tam scenariusze, wybieramy scenariusz i według niego gramy. I to jest tak, jeden gracz się wciela w sekretarza generalnego, czy pierwszego sekretarza i on jest takim nadmistrzem gry. Potem 3 graczy się wciela w ministerstwa. I ten pierwszy sekretarz, on ma dokładnie taką kartkę, gdzie jest mniej więcej zarys tego, co się dzieje w tym scenariuszu. I on też zna treść kartek ministerstw, z kolei ministerstwa nie znają swoich własnych kartek. W sensie one znają tylko własną, ale nie znają cudzych. Czyli wiesz, co swoje ministerstwo chce osiągnąć, ale nie wiesz, co chcą osiągnąć inne ministerstwa. Nawet nie wiesz, czego są ministerstwami. I jest ten nieszczęsny gracz, który po prostu siedzi na krześle przed 3 ministerstwami i całość gry to po prostu jego rozmowa z nimi. I jest tam jakiś pierwszy sekretarz jakiś tam robi takie wprowadzenie, przedstawia, co się stało. Na przykład, że ten pierwszy gracz, to scenariusz też tam sugeruje, co można powiedzieć, że ten gracz no właśnie wychodzi sobie z tej fabryki niczego i nagle go zatrzymuje jakaś tajna policja i mówi, że jest pan oskarżony. A o co? Nie powiemy, ale jest pan oskarżony, a może pan się do domu. To jest jak z procesu. No i potem i to jest jakiś taki setup jakiś jest, no to on może tam, jakie ministerstwo się do niego zgłasza i tam możemy zacząć rozgrywkę, że on się próbuje się dowiedzieć, o co jest oskarżony i o co chodzi. I to jest i to, jakie są cele, zależy od konkretnego scenariusza. Mogę podać parę przykładowych, że na przykład może być tak, że Ministerstwo Sprawiedliwości może chcieć, by gracz był jak najsurowiej ukarany i żeby sam zaakceptował karę. Tak ma mu wmawiać, żeby tak się to skończyło. Może być Ministerstwo Administracji, które chce po prostu, żeby proces trwał jak najdłużej, ale żeby było poczucie, że jest sprawiedliwy, że wszystko dobrze funkcjonuje. Ale ma trwać jak najdłużej. No i tak dalej, zależy od scenariusza, te cele ministerstw się zmieniają. Czyli one też są w opozycji często do siebie, tak? Po prostu. Tak, jak najbardziej. I gracz nie ma kontroli nad tym, co robi ministerstwo, rzecz jasna. I on dowiaduje się o świecie tylko z ust tych ministerstw, dlatego to są tacy mistrzowie gry. Oni mu mówią, co on zrobił, jak wygląda ten... I gracz jedyną kontrolę, jaką nad tym ma, to ma takie żetony, czy taki ratunku, że jak chce całkowicie zanegować coś, co zostało powiedziane, to używa tego żetonu. I to, co właśnie zostało powiedziane, nie jest prawdą. Ale jak się użyje 3, to się gra kończy i no właściwie wszyscy przegrywają. W sensie pierwszy sekretarz stwierdza, że to wszystko to był tylko zły tam bad trip na kwasie. Ale głównym narzędziem gracza jest to, że on wybiera, któremu ministerstwu daje głos. I tylko to ministerstwo w tej chwili mówi. One nigdy nie mogą mówić naraz. Czyli jak jest jakieś ministerstwo, które jest miłe wobec niego, to może, że jemu będzie częściej dawał głos. A ona sobie go owija wokół palca. Ale takie ministerstwo, które chce mówić, powiedzmy, prawdę w cudzysłowie, ale mówi to w mniej przyjemny sposób, to zostanie wyciszone. To jest używane porównanie przez twórców to jakbyś miał 3 telewizory otwarte, po prostu wybierasz, którego słuchasz w danej chwili. No i tak wygląda ta gra. Właśnie, a gracz też ma swój cel. Celem gracza jest na przykład... Żeby wyjść stamtąd w całości. Odnalezienie się mniej więcej, co i jak i nie danie się pociągnąć za bardzo w żadną ze stron. I wygrywa albo ministerstwo, albo gracz. Ale tu też nie chodzi o wygraną. Chodzi o to, żeby to nie trudno to nazwać historią, żeby ten klimat dobrze stworzyć. Ale tak, to teraz właśnie może powiem, że ta gra ma wszystkie trigger warningi możliwe. Co ma?
Wszystkie trigger warningi, czyli takie ostrzeżenia przed tym, co może się wydarzyć. Okej. Tak na przykład w Zagnięciu Alice może być trigger warningiem właśnie coś, tak jak mówiłeś, że została prowadzona córka. No to jak ktoś czuje, że może to zbyt na niego źle wpłynąć, to ma ostrzeżenie, żeby niekoniecznie powinien w to grać. No bo to Albo taka jeśli- zdrowa psychodela się zapowiada. No tak. Albo wiadomo, jak jest gra, w której jest wątek. No teraz granie te gry starają się uprzedzać, że może być w tej grze poruszony wątek jakiejś napaści seksualnej czy coś. To też dla wielu osób będzie bardzo niekomfortowy. Więc ta gra ma wszystkie możliwe trigger warningi i ma zero mechanizmów bezpieczeństwa. Autorzy to wprost przyznają. Okej. I właśnie celem tej gry na dobrą sprawę jest stworzenie tego klimatu właśnie psychodelicznego, klimatu postprawdy. Gdzie nie wiem w ogóle co jest prawdą. I jak ktoś ma też właśnie takie problemy, że może sobie, że boi się czegoś takiego, właśnie takiej wizji, że nie do końca wie, czy to, co mówią autory, to, co mu mówi w tym przypadku rząd właściwie, że czy to jest prawdą, czy nie, że czuje, że możemy to wkręcić, no to też nie się gra dla niego. Właśnie dla kogo jest ta gra, trudno powiedzieć. Bardzo popularna jest teoria, znaczy bardzo popularna, no po prostu ta teoria taka powróciła na temat tego, że jesteśmy w programie, nie? Że wszystko dookoła jest tylko symulacją, nie? Tak. Więc jeśli ktoś ma wczutkę w takie właśnie rzeczy, to... Tak, no. Zresztą no też znamy cytaty Trumpa, że o faktach alternatywnych, nie? Że ci mu udowadniają, że nie było tam na inauguracji tyle osób, ile on mówi, że będzie. Było, tylko to jest po prostu fakt alternatywny. I to jest też jedną z inspiracji tej gry. Właśnie taka postprawda. No, że to, co jest prawdą, nie ma znaczenia. Właśnie, wiesz, to jest trochę przybijające, jak te rzeczy z 84 roku nagle zaczynasz postrzegać i nie wiesz, czy to już jest twoja wyobraźnia, czy rzeczywiście, kurczę, rządy tworzą wroga, żeby tylko po to, żeby był wróg jakiś, nie? No, ciekawe, mocno. Albo w Rosji teraz, jak był ten moment, że chcieli się zbliżyć do Zachodu, a teraz Zachód zawsze był naszym wrogiem. Dokładnie jak w 1964, gdzie też ten wróg się zmienia płynnie. Tak, no. Więc to są tego rodzaju klimaty, więc to jest ciężki. To jest na pewno najcięższa z gry, o której dzisiaj mówimy, jeśli chodzi o klimat. I do tego scenariusze same, to właśnie ten proces jest taki najbardziej znaczy, może nie najbardziej, ale to jest taki akceptowalny. Ale jak jest proces, gdzie tym graczem jest młoda matka, a ministerstwo debatujące, co zrobić z dzieckiem, to może być mega trudne dla wielu osób. I trochę niejako celem gracza jest odkrycie, co jest w miarę prawdą w tym świecie. Ale no dobra, to chyba wystarczająco zarysowałem, jak to wygląda. A gra się może skończyć nawet po 2 scenach. Tylko te sceny mogą trwać 40 minut. Ale to nie jest tak, że to będzie jakaś, tak jak w Fiasko jest powiedziane, ile scen. Tylko to właśnie, to pierwszy sekretarz może uznać, że dobra, kończymy, bo już to ministerstwo wyraźnie zdominowało. Albo kończymy, bo żadne ministerstwo nie jest w stanie przemówić do gracza, a gracz jednak wciąż zachowuje tam te swoje jakieś tam własne przekonania. To jest sobie gra o gnieceniu jednostki przez system, przez maszynę. Więc to jest mega ciężki klimat. Ja pamiętam, grałem, tylko nie wiem co to było, czy to było, chyba to było Innomine Magne Veritatis właśnie, tam też były takie zabawy właśnie, wcielanie się w demonów i aniołów i właśnie próba sterowania człowiekiem. No tutaj to jest to już takie posunięte do właśnie, tak jak mówisz, kawkowego takiego absurdu. Tak, i orwellowsko-kawkowego. I to jest pewnie o tyle gorsze, że tutaj można się łatwiej wczuć, że coś takiego mogłoby nas spotkać. Choć ten świat przedstawiony, nie masz obowiązku używania go, ale ten świat przedstawiony jest wyraźnie, to nie jest jednak dzisiejszy świat, bo tam właśnie są jakieś roboty, no jakieś takie mające oparcie w jakichś tam faktycznych poszlakach, podejrzenia o jakichś kosmitach, takie rzeczy, więc to jest taki trochę bardziej oddalony świat od naszego. Ale jak właśnie jak mówimy się wczuwać, a w sumie to należy grać tylko po to, żeby się wczuwać, bo to jest celem tej gry, to może być dość ciężko, jeśli chodzi o klimat. Ciekaw jestem, czy to można na przykład tak rozwinąć, że jedno ministerstwo uznaje, no to na razie go wypuśćmy, niech on sobie idzie, wiesz, wolno i akcja przenosi się gdzieś tam właśnie w zupełnie inne otoczenie. Czy to już jest narzucone, że ma być w tym pokoju przez cała sesja?
Nie, można raczej. I wtedy to ministerstwo najlepiej się dogada z graczem. Choć to może być nie na rękę graczowi. I właśnie przykład tej jednej z tych sesji, o której opowiadałem w tym podcaście, to tam był właśnie taki wątek, że to był ten scenariusz chyba najcięższy, że jest ta młoda matka, która właśnie ma dziecko i ministerstwo są różne. Jedno ministerstwo będzie parło ku temu, by to dziecko jak najbardziej było udoskonalane jak tam genetycznie i przeżycie dziecka jest preferowane, ale niekonieczne. Z kolei jest inne ministerstwo, które chce właśnie jak najbardziej tak naturalny sposób, że ono właśnie takie dość pozytywne. I ten gracz, który był tym ministerstwem, w sposób mniej przyjazny to mówił, starał się przeszkadzać, że i ten gracz odgrywający gracza, on nie chciał z nim gadać w ogóle. Mimo, że to ten w sumie tak naprawdę był najprzyjaźniejszy, w sumie chciał najlepiej. I tak. I w ogóle to jest, bo to jest takie trochę filozoficzne w pewnym sensie, jest widać, że takie postmodernistyczne spojrzenie, że jednym jakby z warunków wygrania może być to, że któremuś z ministrów udało się narzucić swoje słownictwo. Nowomowa. Że czy określenie, jak są jakieś różne określenia, ale nagle widzimy, że wszyscy gracze podchwytują to określenie, które ktoś wyforsował, to ministerstwo zdominowało. Fajne. Nie, to też, to jako warunek zwycięstwa w grze, ciekawe, nie? No. Kto narzuci słownictwo. To teraz może podam parę cytatów z tych dwóch podcastów. Z tych sesji po prostu? Tak, jak oni po prostu dyskutowali o grze już po rozegraniu, bo samych sesji tam nie ma nagranych. Aha, okej. To tak. Dobra, jeszcze zanim podam. Tam też jeden z twórców mówi, że dla niego to jest horror RPG-owy. W tym sensie, że normalnie, jak ci mistrz gry coś mówi, to raczej to jest prawda. A tu masz 3 mistrzów gry i w ogóle nie wszyscy mówią prawdę. I sami sobie zaprzeczają. Bo to oni tworzą świat, w którym się dla tego jednego gracza. No. Bo to jest jedyny gracz. I oni tworzą świat, w którym on się porusza, w którym on funkcjonuje, ale mogą sobie zaprzeczać i nigdy nie wie, czy to jest prawda, czy nie. No. A rolą pierwszego sekretarza jest takie czuwanie nad tym, jak widzi, że się gra zatnie, albo że ktoś ministerstwo wyraźnie sobie nie radzi, to może mu tam przekazać jakąś karteczkę z jakąś plotką dodatkową, żeby użył tego jakiś fakt, właściwie zarządzić nową scenę i tak dalej. No to teraz te cytaty. Gra genialna, ale obrzydliwa. Arcydzieło, które nie sprawia przyjemności. Gra nie do zniesienia, bo nie można reagować, nie możesz odezwać się, kiedy chcesz. To nie jest gra, w której możesz zareagować na to, co ktoś mówi, bo jak nie masz prawa głosu, to nic nie mówisz. I też to, tak opinia jednego z graczy, że właśnie było dla niego okropne, że widzi pewien geniusz w tym, ale że właśnie beznadziejnie się grało, że czuł się jakby stłamszony. Tak, stłamszony, dokładnie, czuł się stłamszony i powiedział, że może jako pierwszy sekretarz by mu się spodobał, jakby po prostu on miał poczucie, że jest takim naukowcem. To on by raził prądem, a nie jego. No. Tak, właśnie, on by patrzył, jak te mrówki pod jego kontrolą wchodzą w interakcję między sobą. No to tyle mam do powiedzenia o tej grze. Powiem, że nawet zacząłem tłumaczyć kiedyś, ale teraz myślę, że w sumie nie chcę nią grać. Ale myślę, że ten motyw jest niesamowity, że to takie wychodzenie poza granicę tego, czego się spodziewać. Dla mnie to by było wejście po prostu w książkę tego orwellowskiego 84 roczniku i doskonale rozumiem te opinie. Z jednej strony genialnie, czyta się to, wchłania, ale z drugiej strony jak się stawiasz na tym miejscu, to mówisz, że to jest obrzydliwe po prostu, nie? Że wiesz, że ta postać nie ma szans na wydostanie się z tej machiny, nie ma szans niczegokolwiek zmienić w tym świecie, w którym jest i jest skazana po prostu na bycie częścią eksperymentu. Okropne, mocno. Tak. I jeszcze tak dodam, że jest też możliwość grania w 6 osób, są wtedy 4 ministerstwa. To jest takie opcjonalne. I to ostatnie ministerstwo, to 4, to zawsze jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i zawsze celem jego jest to, żeby rozpierdzielić partię. Żeby całkowicie się zamazała granica między prawdą a fikcją.
I jeszcze ministerstwa nie znam kim są, więc tam też po partii gracze mogą próbować zgadnąć, kto mniej więcej miał, jak mogło się nazywać ministerstwo innych osób Okej. i jaki byłby cel. Okej. Bo to czasem się udaje, a czasem nie. No gra na pewno do dojrzałego użytkownika. No. O tak. Tutaj można sobie rzeczywiście zrobić, że tak powiem, krzywdę Tak, to zbyt wciągając się w takie gry. Ale ciekawy przykład. no właśnie, bo ja tam słucham tego podcastu, oni tam głównie mówią o takich niszowych grach, to ta najbardziej wywołała mnie efekt wow, że jakie pomysły można mieć. Mhm. Dobra, to przejdźmy teraz do podsumowania. Jak to podsumować? Podsumować całość. Które z tych gier uważam za takie, że naprawdę warto sprawdzić? To tak, Północ na zawsze to raczej odradzam. Zagięcia Ali zawsze, że nie grałem, to nic nie mogę powiedzieć. To w RPG Fiasko. Myślę, że najbezpieczniejsze. Nie o to chodzi, to jest po prostu działająca gra. To nie jest eksperyment tak jak Północ na zawsze, tylko to jest po prostu normalna gra działająca i dająca satysfakcję i macie multum settingu do wyboru. Można zagrać z kimś, kto nie grał i jest duża szansa, że się uda partia. Dla mnie Fiasko to jest błysk geniuszu. Więc jak ktoś chce spróbować po 10 jednostrzałowego RPG, ktoś chce spróbować jednostrzałowego RPG bez mistrza gry, to gorąco polecam Fiasko. I czytałem dużo podręczników, może nie dużo, czytałem o wielu podręcznikach, a w samych kilka przeczytałem innych takich też polecanych i żaden nie zrobił takiego wrażenia jak Fiasko. No kilkanaście lat ma już podręcznik, doczekał się kolejnej edycji, więc jest popyt na to. Jeszcze jest chyba coś się dobawić, to pisze Deluge, tego samego autora, też chwalone. Może i chwalone, ale Durance, a nie Deluge. Na szczęście kto miał wyłączyć, zrobił to dawno temu, ja czuwam, Iwona. Ale wcześniej nie miałem okazji zagrać. Jesteśmy na kolonii karnej i jednocześnie grać się wciela i w strażnika tej kolonii, na kolonii karnej gdzieś na jakiejś planecie. Wcielamy się i w strażnika, i w więźnia. I jakieś tam ciekawe takie właśnie też relacje między tymi graczami, między tymi postaciami powstają. Ale nie zagrałem, to nic więcej nie powiem. No i Piotrek prosił o takie podsumowanie, tak jakby z punktu widzenia osoby, która ma za dużo gier i chciałaby wybrać taką już bardzo... No to z tych RPG, o których wspomnieliśmy, to polecam Fiasko. Jedyny, w który grałem, ale też myślę, że w ogóle nie przesadza, polecając to każdemu, kto chce grać w RPG. Za to z tych gier takich zwykłych planszowego, o których mówiliśmy, to moim zdaniem wyróżniają się dwie. Hanabi i Scapegoat. I przedstawiliśmy je, więc wiadomo o co się rozchodzi. Moim zdaniem obie mogą znaleźć miejsce w kolekcji, bo one się nie wykluczają. One nie robią tego samego. Mają cechy wspólne, ale są różnymi grami. Jakby ktoś miał wybrać jedną, to powiem tak, mniej więcej fanów sprawia chyba Scapegoat, bo jest właśnie ta dedukcja i tak dalej, ale Hanabi jest pewniejsze. Bo tam też się dedukuje, ale w trochę inny sposób. Ale też po prostu jest wiele osób, które w to non-stop grają na BGA. Tam są jakieś takie dodatkowe warianty potworzone. Po prostu mają setki partii, ciągle w to upalają. Więc to na 100% się nie przeje, jak ktoś w to wsiąknie. Z kolei Scapegoat, tu nie mam takiej pewności, czy się nie przeje. A mam pytanie, czy grałeś, kurczę, nie pamiętam jak się nazywał ten tytuł gry, gdzie wykładamy numerki, ale nic nie mówimy? Kurde, nie mogę sobie też... nie jest to Minds, coś takiego? Minds, no właśnie. Grałeś to? Nie, właśnie. Ciekaw jestem jak tutaj, bo trochę mi się skojarzyło właśnie z to, co mówiłeś o Hanabi, nie? Że takie odczytywanie, nie wiem, po mimice. Znaczy, tam pozorne wrażenie z The Mind, z tego co wiem, to jest takie, że to jest po prostu w pełni losowe i po co w to grać. Ale są jakieś tam jacyś ludzie, którzy coś więcej w tym widzą. Natomiast raczej to nie będzie poziom Hanabi, jeśli chodzi o narzędzia, które gracze dostają. Która działa. Bardzo mnie zaciekawiłeś, zarówno i Hanabi, i Scapegoatem. Tak.
Więc 3 gry, które bym polecał sprawdzić z tego zestawienia, to jest Scapegoat, Hanabi i Fiasko. Mhm. Dobra, to taki dajemy tutaj podium naszej topki, naszego, właściwie twojego tutaj podsumowania było grane gier nad stołem w większości. No i zapraszamy po kolejny odcinek, tym razem już będą cięższe tytuły, nie? No, cięższe Bo tam- mechanicznie na pewno. No, Here I Stand, jakieś paksy. No zobaczymy, co tam jeszcze się uda stworzyć na liście. Także dziękujemy za dzisiaj. Odcinek miał być krótki. A wyszło podobnie jak z wywiadem. No ale dobra, fajnie, bardzo fajnie się gadało, bardzo ciekawe tytuły. Cieszę się, bo opowiadałeś też o tym Challengers, na które miałem zupełnie inne spojrzenie. Hanabi to w ogóle odkrycie dla mnie niesamowite. No i Space Goat też. No i pojawił się RPG. To też fajnie, bo zazwyczaj nie miałem z kim porozmawiać o RPGach, bo tutaj ani Piotrek, ani Piton nie grali, więc fajnie, że znalazła się przestrzeń i dla tych gier. Także dzięki serdecznie, dziękuję Wam wszystkim, którzy tutaj nas wysłuchujecie, lajkujecie i trwacie do końca. No a dzisiejszy odcinek prowadził Irek. I Galadolol. Hej, cześć.